Cześć wszystkim! Cześć Tomek! Cześć wszystkim, cześć Maciek, witamy. Tak, witamy serdecznie wszystkich deweloperów dzisiaj i witamy wszystkich deweloperów jutra. Tak, aspirujących deweloperów jutra, tak. Jakich? Aspirujących na jutro. Aspirujących, tak. Jestem jednym z was, szczerze mówiąc. Dobra. Fajnie, że was tutaj jest aż tyle. Ponad 100 osób mamy na samym starcie. Dziękujemy bardzo. Tutaj Craven pisze, że leci łapka w ciemno. Dawajcie, Tomek te łapki zbiera i on potem nimi o tak się żongluje, tak. Wyciera, tak jest, więc tak, dawajcie, wcieram we włosy. Mamy dzisiaj bardzo dużo fajnych rzeczy. Tomek przygotował dla was bardzo dużo fajnego materiału. Ja się będę bardzo fajnie wtrącał zdecydowanie i porozmawiamy sobie dzisiaj tak. Szczególnie spotykamy się pod brandem całego projektu naszego nowego wspólnego Developer Jutra, ponieważ jutro jest dziś, bez kitu. I to ja będę takie wtrącenia robił coachowate trochę, Coelho, ponieważ ja sam jestem w szoku i wróciłem do kodowania po 9 latach przerwy. Dobra, Tomek, daj slajda kolejnego i powiemy, co jest tutaj dzisiaj w agendzie, ale zanim co do czego, to zrobimy po prostu takie animacyjne intro. Wszystko jest AI driven. Okej. Tomek, powiedz parę słów o sobie, naszym szanownym telesłuchaczom. Tak, nazywam się Tomek i koduję w JavaScriptie od parunastu lat, a tak na serio powiem tak, dużo się zmieniło ostatnio, trochę związanego z rynkiem, trochę związanego właśnie z AI-ami, związanego z różnymi rzeczami. No cóż, dużo w swojej pracy czapek zakładałem. Ostatnio coraz bardziej full stackowo, no ale cały czas zajmuję się konsultingiem, zajmuję się architekturą, szkoleniami i tak dalej. I chciałbym zaproponować wam tutaj, wszystkim słuchającym, no żebyśmy się razem przygotowali do tego, co wydaje mi się, że czeka nas w nadchodzących latach w branży, a zmian wydaje mi się, że będzie bardzo dużo. Bardzo. Ja nazywam się Maciej Aniserowicz, pochodzę z DevStyle i z Białegostoku. Mamy z Tomkiem za sobą już jedno wspólne szkolenie, Tomek je stworzył, my je sprzedaliśmy, Architektura na froncie, które bardzo super zostało przyjęte. I ja byłem programistą przez kilkanaście lat, ale już od lat, tak jak wspomniałem, 8 czy 9 nim nie jestem. Poszedłem w stronę biznesu, marketingu, sprzedaży i jakby jako firma tworzymy dla was super materiały edukacyjne, a jako, że Tomek jest zawsze oceniany po prostu topów, to bardzo się cieszymy wspólnie wszyscy, całym zespołem, że właśnie z Tomkiem robimy ten kolejny produkt, który tak bardzo powinien być wyczekiwany. Na stronie developerjutra.pl widzicie perspektywę Tomka i perspektywę Maćka. Tomek o swojej perspektywie będzie mówił dzisiaj zobaczymy, 5 minut, 60 minut. Zobaczymy jak wyjdzie. Zobaczymy, tak. Shadow pisze, że devbytes od Tomka są świetne. Dokładnie tak, bo Tomek zrobił też tam 2 devbytes o JavaScriptie. Koemilka, hej Emilka. I więc tak, zobaczymy, co Tomek nam dzisiaj tutaj zaserwował, ale z Tomkiem gadamy o tym, nie pamiętam, od ładnych paru miesięcy na pewno, żeby takie szkolenie zrobić. My jako firma od ogólnie AI-ów trzymaliśmy się z daleka, chociaż od 1,5 roku, 2 lat dostajemy masę zapytań, kiedy wreszcie coś w tym temacie wypuścimy. I zawsze mówiłem, że to jeszcze nie jest czas, ponieważ po pierwsze nie mamy z kim tego zrobić, po drugie to jest za bardzo hypowane i za szybko się zmienia, po trzecie nie za bardzo wiadomo, w którą stronę to podąży. I te wszystkie 3 właściwie obawy moje osobiście zostały rozwiane podczas właśnie rozmów z Tomkiem, że nie mamy z kim, no to już mamy, bo Tomek, o czym rozmawialiśmy, siedzi w tym bardzo mocno od już dość dawna, znaczy nie da się w tym siedzieć 20 lat, nie, ale siedzi tyle, ile potrzeba. Intensywnie. Wiemy, jak to pójdzie i to nie jest zbytnio hypowane, bo to w sumie, a dlaczego? Bo to w sumie o tym porozmawiamy sobie prawdopodobnie podczas całego tego live'a. Tutaj mamy agendę. Dawaj Tomek, mów, o czym dzisiaj porozmawiamy i po co my tu jesteśmy. No najważniejsza rzecz, od której trzeba zacząć zawsze, to jest, a dlaczego, nie? Co się w ogóle dzieje? Więc rozpoczynamy od kontekstu sytuacji na rynku i no, tego, że
sytuacja, którą mamy, dotyka coraz więcej z nas. Trudniej jest, że tak powiem, się w tym odnaleźć, trudniej jest znaleźć pracę. Eldorado się skończyło, natomiast jest, tak wydaje mi się, jest pewna ścieżka, która zdecydowanie zwiększa szanse na to, żebyśmy zaczepili się w sensownym produkcie, żebyśmy rozwijali swoje umiejętności i generalnie nie bali się o to, że coś przykrego nas spotka. LLM-y, kodzik jako commodity. Z jednej strony bardzo fajnie, że są te różne LLM-y i tutaj nawet przed chwilą z Maćkiem się śmialiśmy, że liczba różnych modeli LLM-ów to już albo się zrównała, albo już nawet przekroczyła liczbę dostępnych modeli samochodów, więc jest tego strasznie dużo i teraz to, na co my stawiamy, to nie jest to, żeby się po prostu bić w kisielu i ścigać, jaki model konkretny, kolejny jest po prostu taki, śmaki, owaki, wspaniały i tak dalej. Zależy nam na tym, żeby dobrze poznać, czy zebrać doświadczenie z 1, 2, 3 modelami, ale naprawdę nieźle, ale wejść w nie głębiej i przede wszystkim zorientować się, w jaki sposób one mogą pomóc w tworzeniu produktu. Motyw jest taki, LLM-y, które są bardzo tanie i wydaje mi się w ogóle, że one też będą coraz droższe wraz z upływem czasu. LLM-y są w stanie wypluć, co zresztą zaraz zobaczymy, są w stanie wypluć ogromną ilość kodu. I teraz to, co chciałbym, że tak powiem, postawić taką trochę, walnąć, takie uderzenie numer 1. To, że ktoś wspaniale koduje, to już nie jest czymś, co jest bardzo potrzebne na rynku. Nie? Jeżeli LLM-y są w stanie po prostu napierdzielić ileś tak kilogramów, czy to JavaScriptu, TypeScripta, nie wiem, PHP, jakichś innych rzeczy, na tym przewagi już nie zbudujemy. Nie? Więc jeżeli to, co do tej pory, znaczy wielu z nas, no w jakimś stopniu, no pytanie właśnie, czy wy się bardziej zajmowaliście po prostu klepaniem kodu, my zajmowaliście się klepaniem kodu, czy bardziej tworzeniem produktu, nie? Natomiast na pisaniu kodu już się po prostu nie zbuduje kariery i to jest profesja, która po prostu może coraz bardziej mniej. Biznes i oczekiwania. Kluczowa rzecz według mnie to jest wpisanie się w potrzeby biznesu i bycie takim trochę pomostem między oczekiwaniami biznesu, między rozumieniem architektury i między właśnie dowożeniem kodu w ramach, taki powiedzmy trójkąt, w ramach właśnie z tym przyspieszeniem LLM-owym. Product engineering. Zamierzam w deweloperze jutra bardzo mocno stawiać na zrozumienie kontekstu biznesowego i w ogóle zrozumieniu kontekstu produktu, czyli jak gdyby wyrywając nas z butów takiego ciepłego, za przeproszeniem, dołka do myślenia proproduktowego, to znaczy rozumienia jak gdyby jakie są nasze drivery, nie tylko architektoniczne, ale jakie są nasze drivery biznesowe, co my w ogóle chcemy osiągnąć. To się bardzo też sensownie wpisuje w ideę strumieni wartości i Stream Aligned Teams z Team Topologies, to znaczy w jaki sposób ja jako deweloper jestem w stanie przy użyciu LLM-ów, przy użyciu mojej wiedzy, przy użyciu mojego doświadczenia dostarczać wartość biznesowi. I teraz to, co kwestionuję, kod jako taki już tą wartością nie jest. Nie? Dodatkowo coś, co się zmieniło. Do tej pory było tak, że ktoś tam był na przykład specem od, nie wiem, Reacta, fajnie, albo Angulara, ktoś inny był na przykład specem od Springa, ktoś inny tam na przykład sobie dockerował i fajnie. Przez jeszcze jakiś czas tak będzie i w sensie to nie wymrze całkowicie, ale zwróćcie uwagę, jest coraz więcej programistów, którzy oprócz backendu potrafią zrobić jakiś fundament frontendowy, albo jest coraz więcej programistów frontendowych, którzy potrafią coś tam zrobić w backendzie. I teraz programista frontendowy, który trochę dorywczo robi backend, może nie jest ekspertem, ekspertem od backendu, ale czy każdy kod, który będziemy robili w ramach czy to backendu, czy to frontendu, czy on musi być po prostu odwalony, odpicowany jak stróż Boże ciało? Czy on musi być idealny? Znowu, kontekst biznesowy. Czy biznes będzie na przykład chciał zapłacić za zajebisty, wspaniały, wyśmigany, wyoptymalizowany i tak dalej kod, który będzie na przykład kosztował go, nie wiem, 30 000 złotych na przykład netto miesięcznie, czy na przykład zdecyduje, dobra, za 500 złotych będę miał kod znośny, ale na przykład przy użyciu jednego człowieka, który opędzi mi na przykład pracę 3 osób i on będzie na przykład znośny, bo na przykład to nie jest kawałek systemu, który jest krytyczny. Bo tam, gdzie jest krytyczny kawałek systemu, tak, tam będą pisali ludzie, którzy są top ekspertami w danej działce, ale tak zwane domeny korowe, ale na przykład domeny wspierające, tak zwane supporting domains, one nie muszą być zajebiste. Nie każdy kawałek kodu musi być zajebisty. Krótko mówiąc,
będzie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą mieli taką bardzo wąską specjalizację, ale on będzie coraz mniejsze. Bo jeżeli biznes ma różnice, kwoty, no kilku rzędów, no zastanówcie się nad tym, nie? To się zmienia, nie? To się bardzo zmienia. I teraz Tomek, no. ja mówiłem, że ja się będę wtrącał nieziemsko. No. Jako ten przywołany biznes, bo jak mówiłem, ja zdjąłem bluzę, nałożyłem krawat 2 razy. Właśnie, ogłosiliśmy tydzień temu u nas rekrutację na stanowisko CTO oraz wspólnika naszej przyszłej spółki, żeby zbudować wspólnie platformę kursową. Idea tego była od 6 lat, jakoś mniej więcej, właściwie od początku tego naszego biznesu edukacyjnego. Dlaczego nie robiliśmy tego wcześniej? No bo to trzeba byłoby mieć parę baniek odłożone na bank. Ale specjalistę od tego, śmego, owego i kasa. Właśnie, leci. ale teraz szukamy na start przynajmniej jednej osoby, która nam przez parę miesięcy zrobi to wszystko. I rozmawiałem z osobami, kilkoma już, które powiedziały, że one tego się podejmą i one to zrobią w kilka miesięcy. Coś, co jeszcze lat temu 5 czy 4 byłoby nie do pomyślenia. Wypuszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego na jedną osobę, która ma zrobić tyle rzeczy w tyle czasu. I zresztą nawet rozmowy z tobą pomogły mi taką decyzję podjąć. Jak powiedziałeś, że ty napierdzielasz teraz tyle, co jeszcze parę lat temu robiło 10 osób. I jestem w stanie to sobie wyobrazić. Więc faktycznie kod to już nie jest wartość. Wartością jest zrozumienie to, czego my chcemy jako firma od naszej platformy, potem siąść i to po prostu zrobić z pomocą wszystkich możliwych przyjaciół, jakich jest się w stanie znaleźć. Dokładnie. I teraz w to wchodzi jeszcze to, że jak gdyby znowu są ludzie, którzy mówią, że LLM-y nas wszystkich zastąpią, zaorają nas. Nie? Jedna skrajność. Druga skrajność jest taka, że LLM-y są do dupy, w ogóle to się do niczego nie nadaje. Nie? I teraz tak, jeżeli sobie, że tak powiem, odrzucimy te skrajności, prawdopodobnie prawda jest gdzieś po środku. Nie? I teraz LLM-y są wartościowe, ale z drugiej strony nie można ufać zarówno tam treściom, które wypluwają, jak i kodowi, które wypluwają bezgranicznie, no bo przekonujemy się w zasadzie każdego dnia, że to nie jest do końca tak. W niczym nie można ufać LLM-om, od tego są ludzie, co nie, żeby po prostu korzystać z tego świadomie i weryfikować to, co się otrzymuje. Znaczy, można zrzucić na LLM-y robotę, która jest jakoś tam żmudna, tempa, albo wymaga po prostu dużo jakiejś takiej żmudnej pracy i tak dalej. Natomiast musi ktoś być takim superwajzorem, który będzie w stanie zweryfikować, co jest ważne. I teraz, znowu, niektóre osoby trochę trzeba wyrwać z korzeniami, nie? Z trochę takiego stanu mentalnego pod tytułem, że kod musi być, kurde, wiecie, solid, że musi być, kurde, clean, mój kod jest bardziej elegancki, kurde, niż twój i tak dalej, nie? To myślenie trzeba, drodzy Państwo, zaorać. Nie? Kod jest narzędziem, które ma przynosić wartość. Jeżeli kod jest bardziej elegancki, ale kosztował mnie ileś tam 10 albo 100 tysięcy więcej, to ja takiego kodu nie chcę. W sensie biznes takiego kodu nie będzie chciał. I teraz znowu, jeżeli sobie przeskalujemy, to coraz więcej będzie takich sytuacji, gdzie zamiast zespołu na przykład, nie wiem, 30-osobowego, będzie zespół 15-osobowy, który, jeżeli będą osoby odpowiednio kompetentne, będzie dowoził więcej niż to, co wcześniej było, ale znowu, to wymaga doświadczenia, to wymaga wiedzy i to wymaga mindsetu. Nie? Czyli chcemy jak gdyby na odpowiednich filarach poukładać, żeby budować swoje kompetencje w przyszłość. Teraz, w jaki sposób weryfikować jakość tego, co dany LLM, taki, który koduje. Mogę jeszcze zrobić pauzę znowu z twojej strony? Wstrzymaj tę myśl. Chcę się ustosunkować do komentarza Kamila, który się pojawił, że współczuję tej osobie, brzmi jak kołchos. Zakładam, że chodzi o tę osobę, której szukamy. Otóż, oczywiście, że takie głosy również się pojawiają, że o Jezu, chcecie jedną osobę, która wam to zrobi. Tylko że haczyk tkwi w tym, że my znajdziemy taką osobę i ta osoba nam to zrobi. I to będzie zajebiste. Jestem tego pewien święcie, ponieważ mamy już kilka kandydatur, które na bank są w stanie to dowieść. Więc z jednej strony można pisać, że to brzmi jak kołchos, z drugiej strony można przestać kopać się z rzeczywistością, która faktycznie nas zaskoczyła 2 czy 3 lata temu i się rozwija naprawdę mocno. I jakby ja wiem, że oczekiwania są duże w stosunku do osób technicznych, ale one nie są wygórowane. Już nie. Swoją drogą, cześć Kamil. Ja się podpisuję pod tym, co Maciek mówi, w takim kontekście, że niekoniecznie jest to robota dla każdego. I być może nie każdy jest w stanie być maestro, który opierdzieli wszystko. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli jesteście specjalistami od frontendu albo specjalistami od backendu i chcecie cały czas w tym swoim tunelu siedzieć, w tej swojej trochę piwnicy i nie chcecie wyjść poza to, co jest gdzieś tam dookoła w IT, szeroko pojętym IT, to potencjalnie będzie Wam coraz trudniej. Tu jest haczyk.
Nie? Znowu, jeżeli mamy jakiś duży produkt, to w ilu miejscach dużego produktu trzeba kogoś, kto będzie super turbo mistrzem frontendowym, który będzie znał najnowsze feature'y Angulara 19, 20, najnowsze feature'y Reacta 19 i tak dalej, i tak dalej. Czy jakiś biznes może odnieść sukces albo przegrać na rynku z uwagi na to, że te durne feature'y z Angulara 20 zastosował albo nie? Na ile to jest ważne? Znowu, kod dobry to jest taki, który przynosi revenue. Nie? To się liczy na koniec dnia. I teraz, oczywiście jak gdyby musielibyśmy pozwolić Kamilowi się dalej wypowiedzieć, nie? Ale znowu, to jest kwestia tego, że czy chcemy, czy nie chcemy, czeka nas trochę zmiana mentalu. Jeżeli tej zmiany mentalu nie zrobimy, to będzie coraz bardziej ryzykownie, będzie trochę trudniej. Zobacz, Nie? tu Magdalena podsumowała to, do czego my będziemy zmierzali przez całe to właściwie nasze dzisiejsze spotkanie. Czy trzeba być full stackiem, aby być deweloperem jutra? Long story short, moim zdaniem warto być full stackiem. Zwiększasz swoje szanse. Zwiększasz swoje szanse. Jesteśmy cały czas na slajdzie z agendą, nie? No dobra, lecimy. Więc dlaczego? No, drodzy Państwo, znowu, jeżeli przyjrzymy się, jak wyglądał koniunktura na naszym rynku, no to wszystko było, drodzy Państwo, fajnie do tego roku 2022, gdzie okazało się, że jest wielki, gigantyczny overhiring, spowodowany tutaj kolegą, którego wszyscy widzimy, a na to wszystko jeszcze weszły LLM-y, które podważyły w ogóle wartość kompetencji, które do tej pory mieliśmy, nie? I znowu, to nie jest tak, że, nie wiem, jakby twierdzę, że wszyscy, nie wiem, byliśmy klepaczami i tak dalej, nie? Tylko chodzi mi o to, że wartość podejścia produktowego, ona diametralnie się zmieni, nie? Było za dużo ludzi zatrudnionych, no takie były efekty pandemii i w ogóle całego tego zachłyśnięcia się. Były masowe layoffy, no natomiast jeżeli w tej chwili można kompetentnej osobie dać LLM-a i ona będzie umiała to wykorzystać efektywnie, no to jaki będzie efekt? No nie trzeba będzie tych ludzi zatrudniać z powrotem. Nie? Więc no generalnie to, co Magda napisałaś, umiejętność nawet nie tylko, znaczy bycia full stackiem, w ogóle zdefiniujmy full stacka. Backend, frontend i DevOps i Product Engineering. Dla mnie to jest definicja DevOpsa. Czyli generalnie full stacka. Naturalnie będą aspekty, w których będę mocniejsza, albo w których będę słabsza. Natomiast znowu założyć sobie po prostu taki, wiecie, klapki na oczy, że nie wiem, ja to jestem angularowcem, siedziałem w tym, albo nie wiem, reaktowcem, albo nie wiem, node'owcem, nextowcem i tak dalej, siedziałem sobie w tym x lat i generalnie gardzę, plebs, ja to innych rzeczy, ja się kontenerami brudził nie będę. No nie, bo tak jak Maciek mówi, znowu, czy każdy chciałby być takim CTO w DevStyle? Czy każdy? No pewnie nie, ale czy znajdzie się taki, który weźmie i zrobi? Tak, na pewno. I teraz, czy rynek będzie, nie wiem, jakby weryfikował to? Nie. Dlaczego miałby to? Jakby, czy rynek będzie, nie wiem, pytał, pukał, pocieszał? Nie. Więc to jest kwestia trochę takiego, nie wiem, no, takiego troszeczkę też sytuacja wymaga od nas większego poziomu dojrzałości niż do tej pory. Tak to ujmę. Wiesz co, do tej pory bym wziął w cudzysłów. Tutaj Mariusz napisał coś, z czym akurat ja się osobiście bardzo zgadzam, ponieważ A weź pokaż, co napisał. Głupio zabrzmi, zaraz pokażę właśnie, ale za moich czasów to nie było jakieś nie wiadomo jakie ajwaj. Mariusz napisał, że jemu to przypomina powrót do dawnych czasów, 15 lat temu, kiedy trzeba było ogarnąć backend, frontend i dobrze by było jeszcze jakby graficzkę. I szczerze mówiąc, to jakby pik mojej kariery przypadał na czasy, kiedy przychodził do mnie klient, on chciał po prostu, żebym ja mu zrobił portal i on miał w dupie to, czy ja znam SQL-a, czy ja znam JavaScripta, po prostu on chce portal, co nie? Ty miałeś znać. I ja po prostu osobiście robiłem portal od bazy danych przez backend po frontend, tylko CSS-y zlecałem studentowi, ponieważ CSS-ami nigdy tam specjalnie się nie jarałem. Zresztą rozmawialiśmy ale jak trzeba było, że LLM-y zajebiście CSS-y ogarniają na szczęście. Tak, ale jak był krzywy CSS, no to co? No trzeba było klęknąć, zanurzyć się i zrobić tego CSS-a. Ktoś musiał to zrobić, nie? Dokładnie, nie? I to jest to, o czym mówisz. Ja wrzuciłem nawet do ostatniej piosenki DevStyle, Eldorado, wrzuciłem link niedawno, parę minut temu na czacie, ponieważ my rozmawialiśmy, przygotowując się z Tomkiem do tej rozmowy, jakby całą agendę tutaj wymyślając, że to może nie być przyjemne wcale słyszeć to wszystko, co nie? Ale z drugiej strony
trochę się branży IT w dupach poprzewracało. Przez ten czas taki olbrzymiego dobrobytu 2017-18, nie? Jakby to po prostu jest tak, że ktoś czegoś potrzebuje i trzeba to zrobić i te czasy po prostu wracają. Nie jest tak, że to jest jakaś nowość. Znaczy, to jest tak, że wózeczek, na którym jechaliśmy, no już przestał jechać, trzeba po prostu wsiąść na inny wózeczek. Nie? No i po prostu nie fajnie byłoby zostać po prostu w poprzedniej epoce. Nie? Więc tak, no. Wracamy do czasów, kiedy fullstackiem był ktoś, kto robił backend w PHP, frontend, JSS i na koniec wrzucił to na sfery, tylko narzędzia będą dużo bardziej rozbudowane. No, powiem Ci tak, te narzędzia, z racji tego, że kiedyś, James, pisałeś ten kodzik ręcznie i nie byłeś w stanie fizycznie napisać tego kodziku zbyt dużo. LLM jest w stanie po prostu naszuflować Ci łopatą gigantycznej ilości kodu i teraz wartość Twoja, nie, będzie w tym, żeby znowu, czy jesteś w stanie odpicować każdą linijkę z tych setek linijek, które każdej godziny LLM jest Ci w stanie dostarczyć? Nie, więc musisz wybierać, co jest ważne. No i tu wchodzi wiedza architektoniczna, taka wysokopoziomowa wiedza architektoniczna, w jaki sposób to stosować, ale też umiejętność jakby w jaki sposób powiedzieć LLM-owi, znaczy powiedzieć, jakby zdefiniować tam, wiecie, prompty, kontekst, personalizację i tak dalej, żeby skupił się na tym, co jest ważne, tam gdzie wbijamy kołek, tej granicy nie przekraczaj, natomiast reszta rzeczy jest powiedzmy jakoś tam bardziej czy mniej akceptowalna, nie? Bo to też nie jest tak, że wszystko da się wymusić, żeby zrobił idealnie, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, nie, tego kuźwa mi po prostu nie zepsuj, bo inaczej po prostu tego nie przyjmę, ale ewentualnie trzeba zmienić prompta i tak dalej, ale to jest wszystko jakby do zrobienia. Mało tego, albo chcę zrobić to sam jednak, bo trzeba przecież umieć też się usiąść i ten kodzik napisać, tak? W razie czego. No tak, ale jakby wiedza architektoniczna, w ogóle było dużo koderów, którzy nie musieli mieć tej wiedzy architektonicznej. Dobrze było, jeżeli był jeden taki naprawdę ogarnięty, tam zwał jak zwał, senior, lead, architekt, principal, ktokolwiek, nie? Jeden na zespół. No, moja teza jest taka, że w tej chwili od większości z nas będzie to wymagane, bo jeżeli ktoś, że tak powiem, nie dociągnie do tego poziomu, gdzie ta wiedza architektoniczna jest wymagana, no to jakby jaką wartość ta osoba wniesie, jeżeli senior opierdzieli z LLM-em o robotę za kilka takich osób hurtem. Na dobrą sprawę zwróćcie też uwagę, że kiedyś było tak, że na przykład jeżeli był zespół ludzi potencjalnie mniej doświadczonych, i to jest też problem z overhiringiem, że senior, któremu się na przykład wrzuciło, nie wiem, 5 midów / juniorów, to ten senior nie był w stanie w ogóle cisnąć swojej roboty. Dlaczego? Bo musiał cały czas tutaj naprawiać, tutaj gasić ogień, tutaj coś poprawić, tutaj jakieś review, tutaj komuś coś wytłumaczyć i tak dalej. No Ja tak miałem, tak. No, dużo osób, które tam pracuje tam w okolicach tam 20 lat, takie coś, czy tam mniej więcej, takiego czegoś doświadczyło, nie? Czy nawet mniej. Natomiast jak efektywnie był wykorzystywany czas takiego seniora? No beznadziejnie, nie? No i teraz, jak gdyby z tego zespołu 6-osobowego, gdzie był, nie wiem, 1 senior, 2 midów, 3 juniorów, zostaje ten senior. I on zrobi to samo. Sam, lepiej. Nie? Więc tak, ale żeby to nie było takie, no właśnie, przygarnij kropka kierowniku, żeby to nie było takie wszystko też smutne, nie, to tutaj starałem się, nie wiem czy mi wyszło, wpleść tutaj taki element humoru, mianowicie jest droga, że tak powiem, dostosowania się do tych potrzeb, które mamy i bardzo wiele rzeczy, o których my tutaj będziemy mówili w deweloperze jutra, to, że tak powiem, już zostało zdefiniowane, to zostało określone, tylko jest potrzebna przede wszystkim zmiana mentalna pod tytułem być może nie interesowałem się DevOpsem, być może nie interesowałem się frontendem, być może nie interesowałem się backendem, albo na przykład, znowu, klasyk totalny, ja to świetnie będę kodził, nie? Albo kodziła, nie? Tam Java, .NET i tak dalej, ale jaki mamy produkt, jaką mamy domenę, a nie, to mnie nie obchodzi. No nie, not anymore. Nie? Więc jakby musimy zmienić swój mindset. Przede wszystkim w ogóle, wydaje mi się, najtrudniejsza rzecz, jaka tutaj może być, to jest zmiana mindsetu. To znaczy, mamy swój jakiś taki ciepły dołek, prawda, z którego po prostu musimy trochę wyjść, trochę na zasadzie wyjścia ze strefy komfortu, ale takiej technologicznej, nauczenia się tego, co jest dookoła i się okaże, o kurde, to taka osoba, znaczy znowu, my nie zrobimy z was ekspertów w bazach danych relacyjnych, NoSQL-u, ekspertów po prostu od, nie wiem, Docker Compose'a i ekspertów od, nie wiem, mikrofrontendów i mikroserwisów i wszystkiego, bo tego się nie da, ale jesteśmy w stanie nauczyć was najważniejszych pryncypiów, na podstawie których wy będziecie w stanie dowozić rzeczy
będziecie w stanie określać jakość tego, co LLM dostarcza, widzieć rzeczy, które są ważne, prawda? Bardzo często jest w ogóle, drodzy Państwo, tak, że to, co jest zajebiście ważne, czyli aspekty architektoniczne / biznesowe, tego z kodu nie widać. Nie? Na przykład, i tutaj nawet już nie mówię, wiecie, o nie wiem, jakimś tam warunku wyścigu, który jest na przykład w JavaScriptie między jakimiś tam 2 promisami i tak dalej. Nie, ale na przykład mamy warunki wyścigu w kontekście na przykład dostępu do danych po stronie na przykład 2 jakichś usług backendowych. Tego ni chuchu nie widać, a to trzeba widzieć, nie? Bo prędzej czy później będzie awaria. A znowu, a jeżeli będzie awaria, to w jaki sposób ja się mogę na przykład przygotować, żeby z tej awarii na przykład wyjść jakąś ochronną ręką, nie? I tutaj wchodzi masa całych różnych praktyk DevOpsowych. Nie zrobimy z was ekspertów w tych dziedzinach, ale jesteśmy w stanie zrobić z was naprawdę przyzwoitych deweloperów, nie? Właśnie takiego dewelopera jutra. Dziś niekorzystanie z narzędzi AI to wyjście ze strefy komfortu. No trochę tak, ale zwróć też uwagę, jeżeli jesteś specjalistą znowu od frontu i miałbyś na przykład zająć się robieniem backendu, to się okazuje, że to, że ty masz język do nauki, jeżeli to jest jakiś język, którego nie znasz, albo że ty masz frameworki do nauki, to jest mały pikuś. To, że ty masz całe kilogramy problematyki, której ni cholery z kodu nie widać, to jest to zagadnienie. I to jest to, co ja chcę tutaj w tym deweloperze jutra wnieść, ale właśnie znowu na fundamencie biznesu, na fundamencie LLM-ów. Tak więc, kodzik... To muszę komentarz tylko od siebie, że tu narracja przez Tomka jest przygotowana, ale piszcie swoje komentarze, je oznaczam i wrócimy do nich potem w Q&A. Co nie, chętnie podyskutujemy na bardzo różne tematy, bo dzisiaj mamy sporo czasu i możemy szeroko dość pójść z zagadnieniami tutaj. Tak jest. Ja tutaj chciałbym wam pokazać jeden przykładzik tego, co jesteśmy w stanie napierdzielić przy użyciu LLM-ów. Tutaj na chwilkę wyłączę prezentację. Jak ty przyłączasz się, ja się czekałem na ten twój slajd, że chodzi to commodity. Było tak, jeszcze stosunkowo niedawno, że samo stworzenie produktu było bardzo trudne i bardzo kosztowne, nawet jeśli chodziło o MVP. To i tak gdzieś nie robiło tego się w tydzień, co nie? Teraz ten koszt stworzenia produktu, żeby sprawdzić, czy on faktycznie zadziała, to już nie jest problem. Jakby cały ten aspekt, po co teraz będą potrzebne programistki i programiści, on się trochę zmienia. Ponieważ teraz sztuką jest mieć dobry marketing i dobrą sprzedaż, czyli znaleźć klientów, którzy za ten kod zapłacą. Nie klientów w sensie software house, który da za długo godziny albo za kilo lines of code, tylko klienta, który faktycznie będzie z tego systemu korzystał. I ten kod po prostu staje się coraz tańszy, tym bardziej, że on naprawdę jest całkiem niezły, ten nawet wygenerowany. Jak jeszcze pracuje nad tym osoba, która się na tym faktycznie zna, to już jest zdecydowanie powyżej poziomu tylko akceptowalności. No, zdecydowanie. Zresztą zaraz zobaczymy, co tutaj potrafią nam LLM-y wydziergać. Przy czym wiadomo, że są LLM-y, które są wyspecjalizowane we frontendach, są LLM-y wyspecjalizowane w jakichś tam innych narzędziach, no ale słuchajcie, żeby było trochę szybciej, żebym ja tego nie pisał, to stwierdziłem, że wesprę się tutaj tym Super Whisperem. Trochę pogadam po angielsku, mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, w sensie to tam może potrwać z minutkę, natomiast żebym takiego prompta machnął. To jest jakiś tam przykładowy prompcik, więc tak. Please generate an application based on React, TypeScript, Tailwind and React Router, which will have 2 subpages. The first one will show a monthly timesheet dashboard where a contractor can fill in the time entry data, which includes a given date, given activity, a duration or length. There is also a monthly summary of activities and monthly durations. There is a button to submit a monthly timesheet. It's also possible to see previous timesheet periods, which could have various statuses like pending, accepted, rejected. Days of month should be calculated on what is the real date using the datefns package and what are the proper days. First day of week is Monday, not Sunday, so it's European convention. Also, each timesheet is bound to a project. An employee can work on multiple projects at the same time, usually 1 or 2, rarely more. It should be also possible to see time entries on the monthly calendar separately for each project
or for all projects altogether. So switching vertically between months introduces a nice animation. Going up moves into the previous month, and going down moves to the next month. Make everything look very nice and appealing, and if you need to use some accent colors, use delicate purple. That's it. So zobaczymy, co nam wygeneruje. Wybaczcie, że to troszeczkę trwało, natomiast dobra, mamy to. Please generate, dobra, lecimy. Kamil pisze, czy można do ciebie się zapisać na lekcję akcentu angielskiego. Rozmawialiśmy o tym, że Tomek nie dość, że jest programistą, to jest też aktorem w teatrze i studiował w Wielkiej Brytanii, więc dobrze, będziemy z Tomkiem podbijali także inne kraje. Tak, Tomek? No, z chęcią. A jeżeli chodzi o w ogóle planujemy robić jakieś Q&A. Nie wiem, czy będziemy tam robili jakiś pronunciation, ale w sumie czemu nie? Słuch jest ważny, słuch jest kluczowy, nie? Ja tylko tutaj sprawdzę, czy wszystko jest ok. Date FNS, żeby się nie pomylił. Dobra, i co? Bierzemy, lecimy. No więc tak, jest jakiś taki mięsisty prompcik, znowu. Ktoś mógłby powiedzieć, dobra, przecież na tym produktu nie postawisz. W sensie, oczywiście, że to jest far from perfect. Oczywiście, że tak. Tylko znowu, ile ja bym godzin na to musiał spędzić? Na to, co tutaj będzie w tej chwili narąbane. Nie? Znowu, sporo tutaj roboty jeszcze będzie przed nami, natomiast w momencie, kiedy to zostanie nadziergane, to będziemy mieli świetną bazę, aby to wziąć i kontynuować, iść z tym dalej. W tej chwili troszeczkę jeszcze jest generowane i teraz tak, każda z tych rzeczy, które tutaj mamy, swoją drogą, czym będziemy się zajmowali w deweloperze jutra? Między innymi, no są nawalone jakieś tutaj interfejsy, widzieliśmy, prawda? Ale teraz kwestia jest taka, czy to jest jakiś rocket science, żeby napisać taki interfejs? Nie. Czy to jest jakiś rocket science, żeby napisać jakiś taki wywalony w kosmos duży komponent reaktowy, który będzie tam bazował na Tailwindzie, bla, 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 bla? Nie. Co jest ważne? Ważne jest na przykład to, że jak już będziemy mieli ten widok, to teraz w jaki sposób moduły rozbijemy. Nie moduły, które są dzielone z reguły, wiecie, rzeczownikami, tak jak to ludzie potrafią sobie... W ogóle każdego frontendowca, jak się spyta, czy twój kod jest modularny, no powiem, no jak nie jest mój kod modularny? No przecież, że jest modularny, nie? Natomiast potem, skąd się bierze to, że projekty trzeba przepisywać? Ano być może dlatego, że jednak nie jest tak dobrze i tak fajnie, jak być miało. The UI is responsive. O, dobra. Jak ty mówisz, co, to ja też się wtrącę trochę, bo ogólnie cały ten koncept dewelopera jutra to się rodzi od jesieni, ale po prostu w pewnym momencie gadaliśmy z Tomkiem przez telefon i uzgodniliśmy, dobra, robimy to już. Więc raz, dwa, hop, się wykupiliśmy wszystkie możliwe reklamy w magazynie Programista, który jest magazynem drukowanym, można kupić go w Empikach. Była ustalona konkretna data, kiedy ta gazeta leci do Empiku. Jako że w Empiku, w gazecie wydrukowanej będzie przecież link, to trzeba mieć stronę tam, tak? Zwykle u nas przygotowanie strony, takiej chociażby jak Domain Drivers, czy Horyzont Lidera, czy wcześniej architektura na froncie chociażby, to jest powiedzmy parę tygodni, czasami nawet parę miesięcy pracy designera albo grafika, który to opracowuje. Następnie programistka bądź programista bierze to na miesiąc, półtora i to klepie. Ja osobiście, jako Maciej Eniserowicz w moim Białymstoku, usiadłem w czwartek o 21 parę tygodni temu, a w piątek o 1 rano, czyli 5 godzin później, była strona developerjutra.pl, którą widzicie dzisiaj. To jest, ja osobiście, oczywiście to nie jest idealne, ale ta strona zebrała prawie 2000 ludzi na maila. Ta strona chodzi, ta strona działa, ta strona śmiga, ta strona ma animację. Ja tam wrzuciłem notatki z moich rozmów z Tomkiem i kopii napisałem co prawda ja. Dzisiaj dodałem tam, jak widać, weź trochę wyżej, embed tego wideo, które widzicie, to kosztowało 3 centy, żeby to mi tu wrzuciło responsywny player YouTube'a. Mnie rozjebało głowę, naprawdę. Jakby ja siadając o 21 w czwartek, myślałem sobie, kurde, frontendowcem nigdy nie byłem, robiłem różne systemy, ale żeby to jakoś wyglądało, jak ja w ogóle wymyślę jakiś koncept, kolorystykę, jak to ma tam coś tam się ruszać,
to po prostu się zrobiło, co nie? Ja jeszcze dorzucę od tego. Moglibyście stwierdzić, o, wielkie Michalo, dorzucić jakiś tam player, nie? Zwróćcie uwagę, że Maciek się odkleił od programowania tamte, ile mówię, 9 lat temu, czy jakoś tak, nie? Natomiast nawet gdybym, nie wiem, na przykład ja miał się z tym pobawić, nie? To żeby sobie przypomnieć, no jaka tam jest dokumentacja, to wszystko poznajdować, okej, no zrobię to, nie? Tylko pytanie, czy nie lepiej zrobić to po prostu w 3 minuty, używając jakiegoś po prostu pierwszego, lepszego z brzegu LLM-a, to jest naprawdę... to jest krótka piłka, czy po prostu samemu pierdzielić się w to po prostu przez pół godziny, nie? To było 20 sekund, nie? Po prostu powiedziałem, że robimy dzisiaj live'a, tu jest link do YouTube'a, pod napisem poznaj zespół, wklej mi playera, tak żeby działał również na mobilce. Dokładnie. No i teraz. Tak jak twierdzę, znaczy, jeszcze dodam tylko jedną rzecz, dobra? No pewnie. Programista, z którym współpracujemy, po premierze strony napisał, że ej, dobra, ale jak wchodzisz na mobilce, odpalisz pop-up zapisu na maila, to go się nie da zamknąć. To co ja zrobiłem? Zrobiłem kopiuj tej wiadomości z Discorda, wklej do LLM-a i 2 centy później już się da zamknąć. 2 centy później. No, oczywiście, żeby nie było, że tutaj jak gdyby wiecie, naginamy, że mówimy to całkowicie jednostronnie, to też nie jest tak, że LLM jest w stanie wszystko opierdzielić, ale znowu to jest zasada Pareto. LLM jest w stanie za 20% czasu opierdzielić 80% roboty. Dodam jeszcze, że oczywiście, że to jest po prostu najprostszy możliwy landing. Tam nie ma żadnej bazy danych, uwierzytelniania. Tu jest tylko trzeba było formularz do ConvertKita dorzucić, żeby zbierał maile i tyle, co nie? No, ale LLM-em można opierdzielić jak najbardziej te rzeczy, a jeżeli się umie i potrafi, znowu, nie będzie się tego robiło jednym LLM-em, tylko jak gdyby trzeba powybierać, z którego możemy najlepsze kawałki powybierać, ale jak najbardziej możemy sobie postawić przynajmniej fundament DevOpsów, jesteśmy w stanie sobie postawić fundament jakiś tam backendowy i tak dalej, pewnie, że jesteśmy w stanie, nie? Jak najbardziej. Słuchajcie, ale wracając do tego, co mamy tutaj, to jest jeden prompt. Bolt tutaj jest akurat na jakimś tam darmowym planie i tak dalej, nie? W każdym razie, jakieś tam fundamenty, w jaki sposób efektywnie pracować z Boltem, przykładowo, na przykład Bolt działa na tej zasadzie, że zużywa tak zwane tokeny i w zależności od tokenów tam przechodzimy w jakieś limity, mieścimy się albo się nie mieścimy. Token w jakimś tam uproszczeniu możemy uznać, że to jest na przykład jakieś słowo, jakiś znak składniowy i tak dalej, że tutaj te rzeczy po prostu będą się jakoś tam mieściły jako tokeny. Musiałbym troszeczkę przeczytać, co on mi tutaj nagenerował, ale chciałbym, żeby mi tutaj dorzucił jakieś dane mokowe, no bo zasadniczo to jest idealnie to, co ja chciałem. I powiem wam, że wcześniej jak generowałem to coś, to nie uwzględnił mi przestawiania miesiąca, czyli że jak gdyby gubił, gdzie jest pierwszy miesiąc, w sensie, że każdy miesiąc był taki sam, natomiast w tej chwili widać, że już ogarnął nawet i to. Brakuje mi tu na przykład danych mokowych, więc ewentualnie poproszę go jeszcze. Please include mock data to show for, let's say, each month for each project. Include at least 10 different events for each month for the user. No i zaraz będzie to klepał. Czego to używasz do tego dyktowania? Super Whisper. Super. Znowu, w ogóle nie chcę powiedzieć, że ktoś jest frajerem, jeżeli używa klawiatury, ale jeżeli mamy język taki mówiony, nie kodzik, no to zasadniczo w ogóle gadanie na jakimś dyktafonie, który jest w stanie to wszystko zrzucić, to w ogóle bajka. Nie mówiąc o tym... Tygodni korzystam z tego jakby nałogowo, to Kuba Mrugalski wrzucał polecenie do... O tym mówisz konkretnie? Ja używam akurat Mac Whisper, Kuba Mrugalski polecał, kupiłem to sobie 2 czy 3 tygodnie temu, no i to jakby teraz minimum połowę rzeczy nie piszę, tylko mówię. Faktycznie to usprawnia bardzo. Dokładnie. To śmieszne, bo ostatnio pokazywałem na Instagramie, że ja mówię do niego po mojemu białostockiemu, a on mi kurwa pisze w cyrylicy. Wiesz, myślę, że wyczuł pismo nosem. No w każdym razie, drodzy Państwo, znowu, no właśnie, no ja jestem happy. Ja jestem bardzo happy. Znowu, są jakieś takie rzeczy jak na przykład tutaj, gdzie byłaby jakaś poprawka, nie? Oczywiście, że będą jakieś poprawki. Natomiast znowu, jeżeli ja jestem sfokusowany na tym, co chcę poprawić, nie? No to wtedy, drodzy Państwo, znowu zużywam te tokeny, które tutaj są i znowu z różnymi narzędziami pracuje się inaczej. Konkretnie w Bolcie, czy na przykład w lovable.dev, który jest bardzo podobnym narzędziem tutaj do Bolta, robimy coś takiego jak target file, to znaczy koncentruje się tylko i wyłącznie na tym pliku, to znaczy, że nie będzie mi czytał całej zawartości pierdyliarda wszystkiego, co mam tutaj i nie będzie przez to zużywał tych
tokenów, nie? Albo tutaj mogę sobie zatargetować, nie wiem, 2 pliki, mogę sobie odtargetować te 2 pliki, to znowu potencjalnie będzie mi używał tego więcej. Ale summa summarum, tylko że jakby nie chcę już tego robić, ale bierzemy eksport, download i wrzucam sobie do kursora, wrzucam sobie do, nie wiem, VS Code'a z Copilotem, wrzucam sobie do Windsurfa, czy jaki tam jest wasz ulubiony LLM, z którym się czujecie dobrze. Tak naprawdę oczywiście są różnice w jakości między jednym i drugim. Natomiast i tak jest najważniejsze to, żebyście umieli spersonalizować sobie dany projekt. To znaczy powiedzieć, co jest w danym projekcie ważne. Przykładowo, jeżeli sobie zaraz otworzę, być może jak Maciek coś będziesz nawijał, to ja sobie jeszcze otworzę ten plik. Tutaj też jest taki plik, który jest ukryty, który się nazywa tam folder .bold, o ile dobrze pamiętam, i tam będzie znowu pliczek tekstowy z personalizacją. W tym pliku definiujemy, jakie są nasze konwencje, ale także jakie są na przykład nasze reguły architektoniczne, które mają nie być złamane. Nie? Więc jak gdyby znowu, to jest bardzo ambitny, jakiś taki, nie wiem, gość, który kojarzy Reacty, Angulary, czy cokolwiek mu tam powiemy, Tailwindy, w ogóle Tailwind super pasuje do LLM-ów, żeby narąbał z bardzo dużym takim, wiecie, zaangażowaniem, narąbał te kawałki kodu, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby kontrolować. Aha, dobra, moduły podzieliłem w ten sposób, na przykład zależy mi na tym, żeby na przykład w myśl domain driven design, żeby odpowiednie bounded konteksty na przykład zajmowały się na przykład dostarczeniem odpowiedniego capability, żeby dało się przejść przez proces biznesowy i znowu nie ma czegoś takiego, to co ja bym też chciał w ramach właśnie dewelopera jutra jak gdyby zamknąć temat, nie ma czegoś takiego, ja robię frontend albo ja robię backend, frontend mnie nie obchodzi, backend mnie nie obchodzi, DevOps mnie nie obchodzi, nie ma tego. Właśnie znowu, biznes nie chce się pierdolić z tym, kto jest tutaj specjalistą od czego, tylko po prostu ma być dowiezione, nie? Oczywiście my się możemy jakoś tam między sobą dogadywać, ale znowu jest inny, tutaj będzie inny, drodzy Państwo, LLM, którego z kolei możemy spingować i zapytać, słuchaj, jest na przykład problem taki, śmaki, owaki, powiedz mi, jakie na przykład wchodzą w grę pomysły. I teraz, czy LLM może mi powiedzieć nieprawdę? Potencjalnie tak, jeżeli znajdzie jakieś, znaczy on się karmi tym, co znajdzie w internecie, nie? Czyli zasadniczo to, co znaleźlibyśmy w Google, to będzie dokładnie to samo. Tutaj jeszcze tylko skończę, zanim Maciek się odwołasz do komentarza, ale znowu właśnie tu jest ten potrzebny fundament architektoniczny, żeby móc zweryfikować, czy to ma sens, czy nie. I drodzy Państwo, z architekturą, z rozumieniem architektury, tak ogólnie powszechnie, to jest słabo. To jest słabo, natomiast to będzie w ogóle umiejętność absolutnie kluczowa. No, Maciek, tam I komentarz tylko pokazałem, tylko przeczytamy, że fajnie się fiksuje bugi na przykład z windsurfem, często wystarczy wkleić to, co tester napisał w issue. To właśnie to, co mówiłem wcześniej, co nie, że wkleiłem po prostu uwagę od programisty, że się nie zamyka pop-up i nagle się kurde zamyka pop-up. Ale tutaj RMAD wpisze, to Tomek, do tego proszę się odnieść. W ogóle my będziemy robili kolejnego live'a niebawem, trochę innego już i tam będziemy powtarzali część z tych rzeczy, ponieważ to są rzeczy, które muszą po prostu wejść do głów. Ale dobra, to jest przykład zastosowania LLM dla nowego projektu, ale często komercyjne systemy są dużymi molochami, no oczywiście, że tak, których nie wrzucisz tak łatwo do AI, aby rozumiał kontekst i pełne działanie. Co ty na to? Oczywiście. Nie, no to jakby fundament jest taki, to możemy wrócić tutaj. Kodzik to jest jedno, to co się najbardziej liczy w tym wszystkim, to jest rozumienie architektury. I teraz, jeżeli masz jakiś duży system legacy, ale po pierwsze, jaki jest twój problem? To znaczy, z czym w ogóle biznes przyszedł do ciebie? W sensie, jakie ty masz zadanie? Nie? Więc jak gdyby rzecz, która w ogóle nie zdejmuje z ciebie jakiejś odpowiedzialności, to jest, co ty w ogóle masz zrobić, jakie są oczekiwania biznesu, co jest w ogóle twoim zadaniem oraz gruntowna znajomość architektury. I teraz, dzisiaj na przykład okno kontekstowe LLM-ów, tam na przykład, nie wiem, Lamę 4 wydali, tam nie wiem, wydaje się wczoraj czy jakoś tak, Wczoraj, no. gdzie okno kontekstowe wynosi chyba 10 milionów tokenów, czy jakoś tak, natomiast znowu, ja nie chcę się ścigać z LLM-ami, bo to nie ma sensu. Zwróćcie uwagę, że na przykład, nie wiem, kto pamięta, co to jest Super Maven? A rok temu wszyscy po prostu się tym podniecali, nie? A dzisiaj już nikt tego nie pamięta, nie? Te LLM-y, o których mówimy dzisiaj, one prawdopodobnie za pół roku, większość z nich już nie będzie, tam nie wiem, ważna czy istotna, a za rok to już w ogóle będzie całkowicie co innego. My jesteśmy, jeżeli chodzi o LLM-y, w relatywnie bardzo wczesnej fazie. I teraz tak, a propos tego, co RMA Dev napisałaś,
być może za jakiś czas będą LLM-y, które będą w stanie tak szeroko ogarnąć ten codebase, którego prawdopodobnie w takim systemie legacy jest strasznie dużo, że będzie w stanie ci coś podpowiedzieć, nie? Ale jak gdyby tutaj nie jestem w stanie ci, po prostu tego wyczarować, zagwarantować. Na pewno przy nowych projektach to jest łatwiejsze, ale z drugiej strony kłania się tutaj wiedza architektoniczna, kłania się tutaj rozbicie aplikacji na moduły, znowu, czy mikroserwisy, czy monolity, czy jakiekolwiek inne rzeczy, w sensie w ogóle jakim kluczem tą modularność zrobić. I teraz, jeżeli stosując metodykę divide and conquer jesteśmy w stanie wydzielić, wyekstraktować jakiś problem, którym masz się zająć, właśnie używając wiedzy architektonicznej, no to wtedy być może już zmieścisz się w tym oknie kontekstowym. Ale znowu, kluczowe jest rozumienie w ogóle z czym do ludzi, w sensie jaki problem w ogóle chcesz rozwiązać, nie? Więc to też nie jest tak, że LLM-y są absolutnie do wszystkiego i nie jest też tak, że LLM-y rozwiążą za nas wszystkie problemy, no nie, to tak. Bo właśnie o to dokładnie chodzi. Znaczy jakby ja ze swojej strony jestem tym mega podekscytowany, bo to jest, jak ja wchodziłem do branży 20 ponad lat temu, to o tym się mówiło, że tak kiedyś będzie. I przez ponad dekadę każdy mówił, że no gdzie tak będzie, tak nie będzie. A teraz tak kurde jest. Więc ja się jaram nieziemsko, naprawdę to chyba zresztą widać. Ale to nie chodzi o to, żeby LLM wszedł i nas zastąpił całkowicie i zrobił wszystko to, co my musimy zrobić. Tylko tak jak mówi Tomek, wykorzystać go, założyć mu to homonto i orać nim to kodowe pole, dokładnie. Ale jednak, żeby to ten człowiek, czyli ja, ty, wy, żebyśmy to my trzymali te lejce, jak to Włodzi rapował. Przy czym jeszcze a propos tego, co RMA Dev napisała, to jest jeszcze kwestia tego typu, że jeżeli okno kontekstowe się powiększa, to nikt nam nie daje gwarancji, że na przykład Claude dalej będzie kosztował $20, albo że Copilot będzie nadal kosztował $10. Jeżeli okno kontekstowe za rok będzie wynosiło 100 milionów tokenów, to dlaczego cena miałaby nie wzrosnąć adekwatnie? Więc to strasznie ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości, ale co jest ważne, na ten moment, w ogóle bardzo ważna rzecz jest kluczowa, kiedy się pracuje z LLM-ami. Co ja jestem w stanie oddelegować LLM-owi, a czego nie powinienem oddelegowywać? Wiedzy architektonicznej, projektu, w ogóle moich driverów architektonicznych, czy pewnych jakichś tam decyzji, na przykład jak podzielisz mój system na moduły? Nie, absolutnie nie. Albo na przykład, czy jestem w stanie na przykład powiedzieć mu, no słuchaj, to nie ten, jakie, przykładowo, jak będą wyglądały konkretne, coś mi się tutaj zawiesiło, jak będą wyglądały konkretne będą interfejsy śmakie, ale na przykład gdzie jest granica semantyczna, gdzie jest na przykład granica wydajnościowa, gdzie są jakieś różne aspekty, które wpływają, na przykład w jaki sposób moduły powinny się ze sobą komunikować. Czy to będzie, nie wiem, query, eventy, komendy, na przykład w jaki sposób, jeżeli jest od strony frontendowej, w jaki sposób na przykład wydziergać zarządzanie stanem do jakiejś aplikacji. Nie? To jest masa różnych heurystyk, które zostały już jakoś tam dawno określone, zostały dawno odkryte i to będzie dla nas jakimś tam driverem i to jest to, czego my nie powinniśmy LLM-owi oddawać. Ale czekaj, bo dlaczego? Tutaj wrócę na chwilę do tego naszych poszukiwań, naszego CTO i przyszłego wspólnika. Tutaj Paweł pisze, że jesteśmy specjalistami w branży, czy nie możemy sobie aplikacji wyklepać. Paweł, ja jestem jedyną osobą techniczną w tych wszystkich spółkach. Z nami pracują osoby, które nie są techniczne, ponieważ my dostarczamy edukację dla programistów i programistek, a osoby, które, takie jak Tomek Ducin, nie są od tego przecież, żeby u nas nasuwać kodzik, tylko od tego, żeby tworzyć produkty, które potem sprzedajemy. No daj spokój. Ale to co mówisz? Czego nie powinniśmy... Dodam jeszcze tylko jedno do tego. Kto to był? Janek? Jacek? Kto to napisał? Paweł, przepraszam. Weź jeszcze jedno pod uwagę, Paweł. Znowu, jeżeli myślisz jako programista, taki typowy programista, to myślisz sobie, przecież jest kod i kod można napisać, ale weź drugą jeszcze nóżkę, drugi filar pod tytułem Maciek jest przedsiębiorcą, ma jakieś cele biznesowe. Być może bardziej opłaca się Maćkowi wziąć kogoś tam, kto będzie miał jakieś konkretne cechy, bo to jest przedsięwzięcie biznesowe, kontekst biznesowy. Moi drodzy programiści, nauczmy się, pierwsza rzecz, na jaką patrzymy, to jest po co biznesowo ja coś w ogóle robię? Tu nie chodzi o kod.
Kod jest narzędziem, kod jest potrzebny, żeby pewne rzeczy zrobić, ale kod nie jest celem. Celem Maćka jest zrobienie jakiegoś przedsięwzięcia biznesowego, które musi mu się spinać z jakimiś parametrami. Znowu jakby wyjdźmy poza tą płaszczyznę kodu, bo to jest za mało. To było wystarczające jeszcze do roku 2022, ale już nie. Noż nie będę ja kodu klepał, no bez przesady, naprawdę. Ale wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, dlaczego nie powinniśmy tego oddawać LLM-owi? I to ja nawiążę do tego właśnie stanowiska CTO, które u nas jest teraz otwarte. Bo z tym się wiąże odpowiedzialność. Przecież jeżeli mi ten system wybuchnie za pół roku i ja powiem do tego naszego przyszłego CTO, ej, a czemu ty zrobiłeś takie decyzje bezsensowne, które nam wysypały się po pół roku? A on powie, bo mi LLM powiedział, no to chyba urwę łeb. To jest kwestia odpowiedzialności przecież za to, co my robimy. To nie jest tak, że my mówimy LLM-owi, weź nam to zrób i on nam to zrobi, a my sobie robimy git, commit, push i idziemy na chatę, nie? To może być dużo bardziej prozaiczna sytuacja. Jeżeli, no bo napisałeś w mailu, zdaje się, jak gdyby, co tam ma być, że to ma być platforma do kursów i tak dalej, nie? Do tych wszystkich lekcji itp. Prędzej czy później, to nie jest kwestia czy, to jest kwestia czasu, aż będzie jakaś hardware'owa awaria. Sieć zgaśnie, będzie jakiś problem z jakąś usługą, w jakimś cloudzie, na jakiejś serwerowni i tak dalej. Prędzej czy później będzie jakiś problem. I teraz znowu, w jaki sposób ja podchodzę na przykład do fault tolerance w całym systemie? Gdzie jest obciążenie ruchu? W jaki sposób na przykład ja wdrażam? W jaki sposób mogę się zabezpieczyć przed wszelkimi, nie wiem, plagami egipskimi, które mogą dotknąć mojego systemu? To ja to mam wiedzieć. Nie? Ja jako ten deweloper jutra, tak? Znowu, nie będę ekspertem, ale przynajmniej te rzeczy będę ogarniał. Nie jestem w stanie przynajmniej w jakimś fundamentalnym stopniu przygotować się i dodatkowo będę wiedział, gdzie szukać dalej. Nie? Generalnie deweloper jutra to jest dużo nauki. Być może nauki trudnej, ale też nauki, która wydaje mi się, że no jakby przenosi nas, wyciąga nas z tego takiego ciepłego dołka, w którym właśnie myślę sobie, że jestem specem od frameworka, nie? I że zawsze tak będzie. No nie. Bo jeżeli my będziemy wszystko chcieli, jakby żeby te LLM-y za nas robiły i brały za to odpowiedzialność, chociaż potem się wybrał, powiedzą, że przepraszam, nie wiedziałem, zrobię jeszcze raz i wygenerują kolejny kilogram kodu, no to po co wtedy my jesteśmy? Jakby jaka jest rola tych programistów, które z tych LLM-ów korzystają? No chyba właśnie po to, żeby to ogarniać. Się dla mnie wydaje, nie? Dokładnie. No właśnie. No więc tak, jeżeli myślicie sobie, że na przykład no całą ostatnią dekadę, czy ostatnie ileś lat na przykład wiązałam z tym, że będę specjalistką w technologii X, fajnie, tylko teraz znowu, ilu super turbo doświadczonych specjalistów z Reacta na przykład, albo Angulara będzie potrzebnych na rynku? Ludzi, którzy są w stanie dowieść przyzwoity kod, owszem, ale ludzi, którzy będą po prostu wiedzieli wszystkie jakieś takie super turbo tajniki? Czy to jest takie kluczowe? W sensie w pewnych miejscach tak, ale tak całościowo, jeżeli ogrom kodu prostszego jesteśmy w stanie oddelegować, tego kodu, znowu, LLM wygeneruje coś, co będzie relatywnie proste, być może nie będzie jakoś tam super, nie wiem, elastyczne, być może trzeba będzie tutaj o coś zadbać, być może tutaj w kwestii performance'u coś trzeba będzie poprawić, ale nie wszystkie miejsca w systemie wymagają takiego samego poziomu jakości, nie? I teraz ilu trzeba będzie speców od danej technologii? No moim zdaniem mniej. Komu będzie łatwiej się odnaleźć? No komuś, kto będzie miał kompetencje trochę szersze, nie? No właśnie, nie po to się ekspiłem w Reakcie, żeby się babrać w kontenerach. Tutaj chciałbym postawić taki mocno tak przywalić młotkiem, że właśnie trzeba będzie, żeby się trochę nie bać pobabrać w backendach, nie bać pobabrać trochę w modelowaniu domeny, nie bać się pobabrać w DevOpsach, nie brzydzić się tym, nie? Bo to jest ta mentalna, i we frontendzie tak samo, nie? To jest ta mentalna zmiana, która jest potrzebna. Nie? Fundament, no. Ja się znowu muszę wtrącić, bo znaczy tutaj przechodzimy, szczerze mówiąc, z wami teraz całą koncepcję, która nam towarzyszy od jakiegoś pół roku, od kiedy regularnie do siebie piszemy i ze sobą rozmawiamy przez telefon i na kamerce, bo założenie całe tego przedsięwzięcia jest takie, że skoro te maszyny zdolne całkiem, w razie gdyby kiedyś tam świadomość zyskały, to ja was lubię, maszyny również też. One spowodują... Ja też zawsze mówię proszę i dziękuję. Tak, że ten kod frontendowy, no, rozmawiamy dzisiaj akurat o nim, co nie? On naprawdę po prostu jest pisany całkiem nieźle, w dużych ilościach, często wystarczających. Przyzwoicie.
Przyzwoicie, good po enough. prostu osób, które będą to robiły, siłą rzeczy będzie potrzeba mniej. Więc te osoby, które robią to teraz, muszą trochę się wyskillować albo w lewo, w backendy, bardziej w full stack, albo w prawo, w te architektoniczne też rzeczy i bardzo dobrze. I to jest ta strona frontendowa, dlaczego frontendowcy powinni tym się zainteresować. Ale z drugiej strony, i to jest to, co z Tomkiem opracowywaliśmy całą narrację do dewelopera jutra, którą dopiero będziemy Wam przedstawiać za jakiś czas. Dlaczego to powinno także interesować backendowców? Dlatego, że do dziś to wygląda tak, że sobie siedzi ten backendowiec, sobie klepie ten kodzik backendowy, a frontend zrzuca. Ale komu? On go zrzuci, jak tych frontendowców już tyle nie będzie. Przyjdzie prędzej czy później... Uzasadnienie, bo ja nie umiem. No ja niestety, jak masz dwie lewe rączki, to jedną zrób prawą, jednak frontendową. Znaczy, prędzej czy później przyjdzie backendowiec, który jednak kiedyś pokalał się, pobrudził sobie ręce frontendem i on wygeneruje tego Angulara czy Reacta, to co tam będzie potrzebne. Świadomie, wiedząc mniej więcej, co tam się dzieje i to będzie wystarczające. Przy czym, jeżeli sobie odpali o jakąś sensowną prezentację, czy sensowne, nie wiem, na przykład dewelopera jutra i tak dalej, to będzie wiedział, gdzie są pewne pułapki, na które trzeba zwracać uwagę, na przykład w odpowiednio dużej skali, nie? Albo jak na przykład sprawić, żeby coś było, nie wiem, testowalne, czy wreszcie coś, na co znowu niewielu programistów patrzy, no bo przecież to nie jest kodzik i jak gdyby to mnie nie obchodzi, za to nie mam płacone. Jaka jest relacja między architekturą, a na przykład organizacją firmy, w sensie w jaki sposób zespoły są podzielone, jak są odpowiedzialności przypisane. To też ma zajebiste znaczenie na jakby znowu kontekst firmy, kontekst biznesowy, kontekst organizacji, na architekturę. To wszystko jest ze sobą połączone. Nie? Czyli to, co też chcemy zrobić, to jest taki trochę zoom out, żeby spojrzeć, jaki jest obraz całości. Nie? Miałeś komentarz, Maciek. To był taki komentarz od Grzegorza, że szanuje, jak ty pragmatycznie podchodzisz do wszystkiego zawsze. O, dziękuję bardzo. Myślę, że warto. Nie? I też w ogóle powiem wam, że coś, co tak, skoro już tutaj Grzesiek tak wyjąłeś to, jak królika z kapelusza, to powiem wam, że coś, co się w dłuższej mierze bardzo sprawdza, to jest mieć pokorę w ogóle do świata, nie? To, czego ja się kiedyś nauczyłem, nie wiem, czuję się, że naprawdę mocno się czuję z TypeScripta, mocno się czuję z Reacta, mocno się czuję tam z różnych innych rzeczy, to się z architektury też, ale jak gdyby z tych rzeczy, czy ja zbuduję swoją przewagę dzisiaj na Reactie? 5 lat temu tak, dzisiaj nie. Czy zbuduję swoją przewagę na Angularze, którego też wydaje mi się, że naprawdę dobrze ogarniam? Nie. Bo znowu, czy ja ogarniam go dobrze? Tak, ale czy LLM-y ogarniają go dobrze? Też, a LLM-y są no tam ileś rzędu wielkości tańsze ode mnie, nie? Więc ja muszę szukać tej przewagi gdzie indziej. Znowu wracając do tego slajdu, że kodzik to commodity, nie? Na tym nie zbudujecie przewagi. A już jeszcze taka mała dygresja. Na LinkedInie dużo widzę postów od ludzi, którzy jak gdyby są tak wkręceni w founder mode. O tym też być może na jakimś tam jednym czy drugim live'ie więcej na ten temat porozmawiamy. Bardzo fajnie i każdemu życzę powodzenia w budowaniu swojego produktu, tylko drodzy Państwo, na czym się trzeba skupić? Na produkcie, na wartości biznesowej, na rozwiązywaniu problemów użytkownika, na kontekście, w ogóle na product engineeringu. Jeżeli nie macie komu tego sprzedać, jeżeli nie zastanawiacie się w ogóle, jak gdyby, jaki wy problem użytkownikom rozwiązujecie, tylko zastanawiacie sobie, no tutaj sobie na przykład napierdzielę 10 modułów z Reactem, z routerem, nie wiem, z Tanstack startem, z TypeScriptem, czymś tam jeszcze. Kogo to obchodzi, nie? Możecie mieć najzajebistszy kod, ale jeżeli on nie rozwiązuje problemów faktycznych, to po prostu nic komu po tym, nie? Więc jak gdyby ten kontekst biznesowy jest mega ważny. Ale idąc dalej, gruntowna znajomość architektury. No, Pauza jeszcze znowu, dobra? Mówiłem, że tak będzie. Radek pisze, czy wygenerowanie takiej ilości kodu przez LLM nie spowoduje, że nie będziemy nawet wiedzieli, gdzie zacząć poszukiwanie jakiegoś dziwnego błędu, którego LLM nie będzie umiał poprawić? Radek, ale to nie jest tak, że kod ci coś, że LLM ci coś generuje, a ty potem robisz bezmyślnie commit, push i poszło nara, tylko no wręcz przeciwnie, osobiście jak mi generowało chociażby tą stronę, to wszystko co to zrobiło, to robię git diff na początek i patrzę co on tam w ogóle zrobił. Jak nie rozumiem, bo w bibliotekach, których tam jakieś są, to ja nigdy nie byłem, to piszę mu, weź proszę wytłumacz mi o co to w ogóle chodzi. Zaglądam do dokumentacji, patrzę jak to działa, co nie, to nie jest tak, że zrzucamy na niego całkowicie i oczekujemy, że będzie perfekcyjnie. To jest bardziej tak jak z juniorem, czasami nawet nie bardzo doświadczonym, że on coś zrobi, działa, ok, ale potem wchodzę z telefonu i nie działa. No i skąd mam wiedzieć? On mi nie powie, dlaczego nie działa, co nie?
Chyba, że go dokładnie. zapytam wprost i to potem będzie w stanie poprawić. Ale jakby to trzeba na tym mieć cały czas tę kontrolę, o to właśnie chodzi. No ale z drugiej strony też, jak ty byś podchodził do zadania, które jest duże? Jak można zjeść słonia? No po kawałku, tak? I teraz, to jest jakby twoje zadanie jako dewelopera, żeby odpowiednio rozbić problem na mniejsze, tak żeby dany problem dało się ugryźć jako jedna całość, prawda? I znowu tak samo, jeżeli chodzi o LLM-y. Nie jesteś w stanie powiedzieć mu, weź mi wygeneruj wszystko, bo to mu się nie zmieści w oknie kontekstowym, nie? Człowiek też w ten sposób nie działa. W sensie jest jakiś cognitive load, który po prostu może kogoś zalać, więc znowu trzeba, to co my robimy, LLM-y nie zwalniają nas z myślenia, ale w dużej mierze mogą nas zwolnić po prostu z machania po prostu na ilość, na tempo łopatą, nie? Więc znowu, w sensie jak to się ma do tego, no że trzeba rozbić problem na mniejsze, trzeba w odpowiedni sposób na przykład zarysować te granice pomiędzy modułem takim, śmakim, jaka baza, dlaczego, na przykład jak zapewniamy fault tolerance, jak zapewniamy na przykład wydajność, jak mierzymy te rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozbijam problem po kolei, inkrementalnie. Nie? W sensie krok po kroku. Mierzę, sprawdzam, weryfikuję, czy ta jakość jest odpowiednia i dopiero wtedy idę do przodu. Ale w ogóle taki ten najprostszy poziom programowania to jest nawet to, co Tomek zrobiłeś. Mówisz do niego po angielsku, po polsku pewnie byś powiedział, też by zrozumiał. Jeszcze jak powiedziałbym ja, to jeszcze by to potem napisał cyrylicą i po prostu potem pojawia się kodzik. Ostatnio właśnie miałem dokładnie coś takiego, że ja komentuję, pół zdania napisał po polsku, pół napisał cyrylicą, a potem wygenerował mi piękny widok w SQL-u, którego używałem w Postgresie. No i elegancko. O ile dobrze kojarzę, to Andrzej Karpati, tam takie bożyszcze z LLM-ów, napisał to już chyba jakiś czas temu, że najpopularniejszym językiem programowania będzie język angielski. Już można by jakoś tam do tego się odnieść, ale to ty mówisz, że można też językiem polskim / łamanym z cyrylicą. No ale to już jest kwestia. Co mi do tego? Tak. Przecież było z miesiąc temu takie wideo, jak jeden AI zadzwonił do drugiego AI i się skumały po drodze, że obaj są AI-ami i przeszły na ten język takie pipkały do siebie, co nie? Bo to jest dużo bardziej wydajne niż angielski, który mówił na początku. Nie mówiąc też o utracie kontekstu i tak dalej, nie? Dokładnie. Więc gdzie stawić... Mariusz pisze, że trzeba posiadać minimum wiedzy w danej dziedzinie. Nawet nie minimum, no oczywiście, właśnie że o to tak. chodzi. No właśnie, oczywiście, że tak. Zdecydowanie nie możemy jakby oddawać swojego życia w rękę tych maszyn, jakkolwiek fajne one by nie były. Wiesz co, dobra, Tomek, ja na chwilę wyłączę kamerkę swoją, oddam Ci teraz całkowicie głos, żebyś doszedł do końca narracji, którą masz. Jasne. I przejdziemy do kolejnej części, ok? Bo tak to będziemy siedzieć jutro. A widzę, że Jasne. już pojawia się sporo fajnych pytań, które potem będziemy przechodzić. Jasne. Więc tak lekko przyspieszając, gdzie postawić granice między odpowiednimi częściami systemu? Te granice bardzo prawdopodobnie będą w dłuższej mierze, w jakiejś większej skali, będą trochę inne niż to się na początku wydaje. Jaki styl architektoniczny wybrać? Dlaczego? Znowu, jakby czasami mnie trochę szlak trafia, kiedy widzę, czy to na LinkedInie, czy w jakichś innych social media, że na przykład ktoś będzie robił, nie wiem, mikroserwisy od początku, albo że na przykład, że mikroserwisy to jest z drugiej strony zło i w ogóle co za debil to wymyślił i tak dalej. To jest ten moment, kiedy mi się jakoś tam krew gotuje, nie? W sensie jest strasznie dużo bzdur, głupot mówionych na wiele tematów. Drodzy Państwo, wszędzie są trade-offy, tymi trade-offami się zajmujemy, ale również odnosimy się do tego na przykład, nie wiem, czy architektura warstwowa, czy architektura na przykład pionowa vertical slice'y, od czego to zależy, kiedy to będzie pasowało, znowu, jakie są zespoły, jaki jest biznes, jakie są priorytety i też jeżeli na przykład mówimy, jaki jest na przykład kontekst biznesowy, no fajnie, łatwo powiedzieć, ale na przykład czy są jakieś konkretne metodyki, czy narzędzia, które można by było zastosować, żeby mieć jakiś konkret większy niż na przykład, no tak, ja się interesuję biznesem albo się nie interesuję biznesem. Tak, to wszystko będziemy między innymi omawiać, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Bazy danych. Na 99% będziemy jechali na Postgresie. 50-50 być może dorzucimy do tego Mongo jako bazę dokumentową. Natomiast znowu, nie jest tutaj, że tak powiem, krytyczne, jaka to będzie baza, natomiast zakładamy jakąś tam znajomość podstaw, przy czym jeżeli nie znacie podstaw, no to tam, nie wiem, albo jakieś devbajcy, albo jakieś, nie wiem, nawet po prostu tutoriale z internetu, gdzieś tam, znowu, jest pewna praca domowa, którą trzeba wykonać, nie? Żeby się z tym ogarnąć, natomiast to, co my będziemy omawiali, no to są trochę, że tak powiem, bardziej zaawansowane rzeczy. Postaram się je przybliżyć w miarę możliwości w sposób strawny i zrozumiały, czyli jak najłatwiej można
wytłumaczyć pewne rzeczy, ale żeby sobie z nimi po prostu radzić, nie? Czyli przykładowo, nie będziemy się bali rzeczy typu, nie wiem, zmaterializowane widoki, nie będziemy się na przykład bali rzeczy typu change data capture i tak dalej, nie? Znowu, to nie znaczy, że będziecie ekspertami w SQL-u, bo przykładowo jest, nie wiem, kurs DB Master w DevStyle'u, który no, głębiej te rzeczy zrobi, bo siłą rzeczy nie będziemy poświęcali 20 godzin tylko na SQL-a, natomiast będziemy go znali w stopniu just enough i będziemy też wiedzieli, na jakie problemy możemy się w pewnych miejscach natknąć, ale też w jaki sposób sobie z tymi problemami radzić, jak w ogóle monitorować wydajność takiej bazy. Backendy, znowu, w ogóle planuję zrobić to z racji tego, żeby jakby i jedni, i drudzy ludzie, czy to z backendu, czy to z frontendu, czy to z DevOpsów sobie z tym poradzili. Decyzja jest taka, że głównie będziemy bazowali na Node, z uwagi na to, że no najłatwiej po prostu będzie różnym grupom wejść w to wszystko. Natomiast jeżeli ktoś chciałby na przykład to wszystko, co będziemy omawiali podczas dewelopera jutra, odnieść, nie wiem, do Javy, do PHP i tak dalej, to jak najbardziej śmiało, w sensie ja się nie boję w żaden sposób, żeby ktoś mi wkleił kodzik, ktoś spyta na przykład, a weź mi powiedz na przykład, jaki to jest sens. No, nie jest to jakiś wielki problem, żeby przeczytać kod. W sensie nie czuję się, nie wiem, jakoś super sprawnie, żeby pisać kod javowy, ale żeby go czytać jak najbardziej. Nie? Więc w kontekście backendów znowu just enough. Nie będziemy się bali na przykład kwestii systemów rozproszonych. Jeżeli na przykład jedna usługa miałaby się komunikować z drugą, co może pójść nie tak? Spoiler, może pójść masa rzeczy nie tak, ale w jaki sposób się przed tym zabezpieczyć, w jaki sposób to można sprawdzać, w jaki sposób to można monitorować. Nie? Dalej, frontendy w wielkiej skali. Nie ma tutaj powtórzenia tego, co będzie z ANF-u. To, co będziemy robili, będzie w pewnym sensie uzupełnieniem tego, co było w ANF-ie. Jak najbardziej do ANF-a cały czas odsyłam, jeżeli chodzi o na przykład zrozumienie, nie wiem, fundamentów architektury frontendowej, jakichś tam wzorców projektowych i tak dalej. Tutaj z kolei zajmiemy się frontendami w skali większej. To znaczy, jeżeli miałbym odpowiednio duży system, to już nie operujemy na poziomie kodu prostego, tylko bardziej w jaki sposób znowu modularyzować, w jaki sposób modelować, w jaki sposób powinna komunikacja między odpowiednimi modułami przebiegać, czy na przykład to powinny być zwykłe frontendy monolityczne, czy to powinny być mikrofrontendy, w sensie w zależności od jakiegoś kontekstu znowu biznesowego, zespołowego i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie DevOpsowanie, bo kodzik to nie wszystko. Znowu taki grzeszek, główny grzech wielu programistów to jest, mnie obchodzi moja bajka i mam totalnie wywalone, co będzie później. No ale hello, jeżeli przygotowujesz kod, no to potem fajnie by było być jeszcze odpowiedzialnym za jego wdrożenie, za jego weryfikowanie, za jego sprawdzanie, czy na przykład to, że znowu, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak widzę, kiedy ktoś wrzuca kolejne memy, a to czasami robi to nawet profil GitHub Community, żeby w piątek nie robić deployów. No żeż kuźwa, tyle lat rozmawiamy o różnych dobrych i złych praktykach, które będą nam umożliwiały właśnie robienie jakiegoś wdrożenia, prawda, czy wydania, które redukuje problem związany z tym, że jakby no nie bójmy się tych release'ów piątkowych, ale nie na zasadzie, że YOLO i po prostu lecimy, tylko jakie są te praktyki, które są w stanie zredukować ryzyko, zredukować problem. Drodzy Państwo, to nie jest rocket science, tylko znowu trzeba wyjść ze swojego po prostu ciepłego po prostu smrodku związanego z jakąś technologią i po prostu tym, że siedzę tylko i wyłącznie w niej, tylko po prostu nauczyć się kanonu, fundamentów tego, co w IT po prostu funkcjonuje od dawien dawna. Podejście biznesowe i product engineering. Kluczowa rzecz, żeby w ogóle odnieść sukces, to w jakiejś firmie, to trzeba być partnerem dla biznesu. I teraz może zdarzyć się taka sytuacja hipotetycznie, że biznes z jakiegoś powodu nie chce z wami rozmawiać, bo na przykład jesteście w jakimś body leasingu, outsourcingu, jesteście wynajmowani po prostu jak te, nie wiem, jak te krowy albo konie do jakiejś, nie wiem, chlewni albo innej obory, nie? Natomiast, drodzy Państwo, prędzej czy później na to też nie możesz tak mówić. Wygasa na to się kończy na to czas. Drodzy Państwo, wczoraj widziałem informację o tym, że w Krakowie planują zwolnienie chyba
2000 osób, czy coś takiego w ogóle z całego sektora i że po prostu masowe zwolnienia będą. Dlaczego? Bo wszystko bazowało na body leasingu. W sensie, nawet jeżeli jesteście w takim punkcie, w sensie, że boicie się, że z jednej strony jak gdyby, co ty będziesz mi tam gadał o cześć Mateusz, co ty będziesz mi tam gadał o product engineeringu i tak dalej, jeżeli ja nie mam na to żadnego wpływu. Drodzy Państwo, jeżeli byliście po prostu outsourcowanymi klepaczami kodu, to polecam zainteresować się firmą produktową. Bardzo. Bo to jest stąpanie na cienkim lodzie. Nie? Oczywiście jakieś takie duże korporacje, które będą późno wdrażały te LLM-y i tak dalej. No dokładnie. Trochę mnie rozpraszały te komentarze, ale dobra, spróbuję się skoncentrować. Jeżeli duże firmy później wdrażają te rzeczy, jakieś takie, wiecie, wielkie, jakieś takie molochy, wielkie korporacje, natomiast w momencie, kiedy one to wdrożą, z pewnym opóźnieniem dojdzie do nich to samo, prawda? Więc, drodzy Państwo, podejście biznesowe. Będziemy omawiali różne narzędzia typu na przykład Wordley Mapping czy Impact Mapping, które będą w stanie nam pomóc, czy być może zrobimy sobie nawet jakiś taki niezbyt jakoś tam skomplikowany event storming, ale które pomogą nam zrozumieć, jakby stworzyć ten pomost między tym, o co chodzi w biznesie, a jak to się przekłada w ogóle na nasze kodowanie. Znowu, moim marzeniem jest to, żeby rzeczy typu na przykład event storming nie były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla backendowców. W ogóle zwróćcie uwagę, kto jest architektem najprawdopodobniej w waszych systemach? No najprawdopodobniej jakiś backendowiec. Strzelam, 98% architektów to będą backendowcy. W bardzo wielu firmach jest w ogóle opcja, żeby frontendowiec został architektem. A jeżeli już zostanie architektem od frontendu, to w ogóle czym się zajmuje? Być może jakieś wielkie produkty typu jakieś, nie wiem, Spotify czy Google i tak dalej, no mają prawdopodobnie architektów frontendowych, ale znowu, jakie jest zapotrzebowanie na takich ludzi? Jeżeli jesteś seniorem, seniorką, to w ogóle nawet jeżeli nie boisz się o pracę, ale gdzie chcesz iść wyżej? I motyw jest taki, nie ma czegoś takiego, że będzie architektura stricte frontendowa albo architektura stricte backendowa. Jest po prostu architektura. I w jaki sposób, w sensie pryncypia są te same, prawda? Tylko w odniesieniu do frontendu dadzą nam takie reguły, w odniesieniu do backendu dadzą nam inne reguły. Nie? Natomiast pryncypia, reguły, fizyka jest jedna i dokładnie ta sama. I teraz, w jaki sposób przełożyć te wymagania biznesowe, kontekst biznesowy na kontekst naszego projektu? Dlaczego dewelopera jutro nie było kilka lat temu? Ja sam chciałbym, żeby takie coś było, ponieważ też do tych wszystkich wniosków dochodziłem latami i też jakoś tam ewoluowałem razem z tym. Natomiast jakby nigdy tego zdania nie mówiłem, ale szczerze chciałbym takie coś widzieć 5 lat temu, 10 lat temu. Z chęcią bym takie coś przeszedł, ponieważ dzisiaj byłbym w zupełnie innym miejscu, nie? No właśnie. Czym jest DJ, deweloper jutra? W dużym skrócie, 3 filary. Biznes, architektura, kodzik z LLM-ów. Nie? W jaki sposób można to połączyć? Przy czym ten kodzik z LLM-ów, backend, frontend, DevOps. Nie boimy się tych rzeczy, nie gardzimy i wykorzystujemy wszystko na maksa. Przechodzimy do draftu szkolenia, Maciek? Właśnie. Mam teraz takie, bo gadamy faktycznie godzinę ponad. Myślałem, że do 22 skończymy, ale chyba nie, bo też 30 oznaczyłem Tomek komentarzy, na które będziemy odpowiadać, ale one myślę, że mogą zostać troszkę na później. Zobaczymy. Co nie wiem, czy dzisiaj wszystko zrobimy, ale słuchajcie, jest pytanie do was, czy w ogóle taka narracja, którą tutaj do was prowadzimy przez ponad godzinę, czy to was przekonuje? I czy taki produkt, siłą rzeczy płatny, by was interesował? Potrzebujemy, żeby nam tu z 10 osób przynajmniej napisało teraz na czacie, że tak, żebyśmy przeszli dalej. Jeśli tak się wydarzy, to powiem coś, co pewnie was zaskoczy. Bo nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Ale nie, serio. Grzesiek pisze, kiedy i za ile. Michał, że tak, zajebiste. Przekonuje. Zależy jaka cena. Jeszcze jak. O Jezu, dobra, o dzięki. Fajnie, że tak robicie. Dobra, słuchajcie, tu wszystkich komentarzy nie pokażę teraz. A może, patrz, widzisz Tomek? Żebyśmy nie dostali tego strobo, jak to się nazywa? O, bundle za NF-em? Tak, Michał, tak będzie. Dobra, nie sprzedajemy niczego dzisiaj.
Dzisiaj spotkaliśmy Jeszcze nie się, dzisiaj. żeby wzmożyć wasze apetyty i podzielić się wizją, jaką mamy. To wideo już teraz, tak jak pokazywaliśmy, jest na stronie Developer Jutro jako wizja projektu. Spotykamy się ponownie. Kiedy, Tomek, mówiliśmy? 28? 24. 24 kwietnia w czwartek, czyli za nieco ponad 2 tygodnie, spotkamy się na live, gdzie ja będę miał dużo mniej do powiedzenia, będzie mówił głównie Tomek, ja nie będę się wcinał moją cyrylicą i wtedy owszem, wtedy odpalimy sprzedaż tego produktu, więc to będzie jeszcze w kwietniu, ale też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Z racji tego, że to się naprawdę wszystko szybko zmienia i nawet jak gadaliśmy o tym z Tomkiem w listopadzie tam pierwszy raz, to tamtej pory się naprawdę dużo zmieniło. Zresztą sam wiecie, że była premiera Claude'a 3.7 miesiąc temu i naprawdę on sporo zmienił, a to się będzie zmieniało cały czas. To my tym razem zrobimy coś troszkę inaczej. Otóż pod koniec kwietnia faktycznie będziemy od was zbierali pierwszą kasę, i za tą kasę będziecie mieli Tomka przez 3 miesiące na webinarach. Nie w studiu nagraniowym, co by zajęło 4 miesiące, co by było potem nie do końca aktualne, tylko przez pierwsze kilkanaście tygodni Tomek będzie z wami na webinarach i będzie z wami na Discordzie, na społeczności, na której będziecie, to chyba jest najlepsze z tego wszystkiego. I być może na jakichś Q&A-ach. Wspólnie budować materiał szkolenia, które potem zostanie stworzone na bazie tej współpracy waszej. Potem to faktycznie wyprodukujemy i zrobimy premierę taką legitną, prawdziwą szkolenia zrobionego z kamerami, z montażystami i tak dalej. Ale szczerze mówiąc, jak my mieliśmy w tym roku już edycję Domain Drivers, mieliśmy edycję Horyzontu Lidera, i ja zawsze pytam, dlaczego nie kupujesz wszystkich naszych odbiorców w mailingu i w reklamach. Naprawdę jakby mamy kilkadziesiąt tysięcy osób na tym mailu i ja sam wiem, jaka jest teraz sytuacja w branży i ta piosenka Eldorado nie jest przesadzona, że faktycznie różni ludzie mają nawet tak sobie. Jesteśmy święcie z Tomkiem przekonani, że ten materiał jest w stanie wam wspomóc waszą karierę, wasz rozwój już natychmiast, co nie? Bo tak jak tu ktoś pisał wyżej, że dlaczego jeszcze nie ma tego w ogłoszeniach o pracę? Zależy w jakich, no w naszym jest. Bo ja nie chcę, żeby ktoś siedział i napierdalał tępy kod, tylko ja chcę, żeby ten tępy kod po prostu sam się zrobił, co nie? I tylko żeby osoba odpowiednia go orkiestrowała. Więc to, co Tomek przygotowuje już od paru miesięcy, będziecie mieli do tego dostęp taki bardzo, bardzo surowy na początek. Potem z tego powstanie coś bardziej kompletnego. Możecie dać znać, jak wam w ogóle jak wam to się podoba. Z Tomkiem gadaliśmy, że pierwotnie na początku będą 3 live'y w miesiącu, plus właśnie cały czas obecność na Discordzie. W międzyczasie Tomek będzie tworzył ten produkt, w międzyczasie cały czas będziemy wpuszczać do tego kolejne osoby. No chcemy siłą rzeczy, że to jest temat naprawdę bardzo trendy i czekaliśmy my jako DevStyle przez 2 lata, żeby w ogóle w ten temat wejść, żeby faktycznie zebrać tam naprawdę bardzo dużo osób i dokładnie jak to będzie wyglądało, to dziś wam nie powiemy. Zaraz to przedstawię wam draft, jaki aktualnie jest przygotowany. No też kminiliśmy to wspólnie przez niejedną rozmowę telefoniczną i maila, tylko faktycznie to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Dlatego też, że tak jak to powiedział, nie interesuje nas to, żeby się branżować po kolei kolejnymi modelami, tylko nawet gdyby już teraz ten rozwój technologii się zatrzymał, to już jest zupełnie inny świat niż był jeszcze 2 lata temu, naprawdę. I ja się bardzo cieszę z tego, że to akurat Tomek będzie osobą, która będzie was przez to prowadziła. I tak jeszcze czysto formalnie planujemy coś takiego, że teraz w kwietniu będziemy brali od was połowę kasy za te live'y i jak uznacie po tych live'ach, że chcecie dostęp do tego pełnego szkolenia, to będziecie po prostu dopłacali drugą połowę, a osoby, które będą dołączały jesienią do całego szkolenia, zapłacą od razu całość, będą miały te nagrane live'y, no ale nie będą miały tych miesięcy z Tomkiem. I to jest coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy, ale sytuacja też, no jak widzicie po dzisiejszym live'ie jest wyjątkowa, to jest to, co wymyśliliśmy, możecie dać znać, czy wam się podoba, według nas ma to duży sens,
Sami się tym bardzo jaramy i faktycznie to jest nasz fokus na najbliższe miesiące zdecydowanie. Właśnie deweloper jutra, bo to się po prostu bardzo zmienia cała ta branża i my chcemy być tutaj jakby jak to się nazywa? Na froncie, kurde! Na froncie tych zmian właśnie tutaj z Tomkiem. Okej. Tyle ze mnie. Czekałem 1,5 godziny, żeby to powiedzieć. Dobra, no to co? No to w takim razie drafcik szkolenia. Architektura, style, wzorce, modularyzacja, just enough DDD, kontrakty, czyli znowu rzeczy, których LLM-owi nie oddamy. Full stack, just enough, baz danych, backendy, monolityczne, rozproszone, archetypy interfejsów, biblioteki komponentów UI, web performance, czyli znowu bardzo szeroko odnośnie tego, co jest fundamentem znowu naszych decyzji, jakichś technicznych rozwiązań, gdzie to my tak naprawdę będziemy mówili temu ambitnemu, ale trochę przygłupiemu LLM-owi, co ma zrobić. Nie? I wreszcie DevOps, konteneryzacja, monitoring, observability, wdrożenia i feature flags. To jest oczywiście wszystko jak gdyby wspierane LLM-ami, wszystko wspierane jakimś tam kontekstem biznesowym, większym czy mniejszym. Co będziesz umiał, co będziesz umiała po przejściu tego? Przede wszystkim efektywne korzystanie z LLM-ów i tutaj coś, co moim zdaniem nie jest wyeksplorowane wystarczająco mocno w społeczności, to jest to, że szybsze kodowanie fajnie. Tylko znowu, co jest naszą przewagą, nas, ludzi, w porównaniu do LLM-a, który znowu potrafi po prostu łopatą napierdzielać ten kod z jednej kubki na drugą. Naszą wartością jest to, że my jesteśmy w stanie podejmować decyzje, umieć je argumentować i my nie działamy tak, że jest prawdopodobieństwo słów występujących po sobie, my nie jesteśmy LLM-em, my analizujemy, my syntetyzujemy, potrafimy myśleć dywergentnie, emergentnie, konwergentnie, jesteśmy w stanie rozbijać problemy na czynniki pierwsze, tworzyć z nich coś nowego i syntetyzować jakąś decyzję z tego. Drodzy Państwo, jedna z absolutnie najważniejszych rzeczy i chciałbym Was tym zarazić, tak pozytywnie zarazić, to jest szybciej uczyć się. Niekoniecznie szybciej, znaczy szybciej kodować też, ale przede wszystkim szybciej uczyć się, ponieważ teraz, w momencie, kiedy ogarnięci programiści, i ci średnio ogarnięci, i ci mniej ogarnięci też, ale kiedy my będziemy mniej zajęci kodowaniem, to tak naprawdę my będziemy bardziej odpowiedzialni za myślenie, a to będzie wymagało od nas jeszcze większego przyspieszenia w nabieraniu kompetencji, ale związanych znowu z myśleniem, analizowaniem, podejmowaniem decyzji. I coś, czym ja się niesamowicie jaram i też chciałbym Was tym zajarać, to jest szybkie uczenie się, efektywne uczenie się. Deweloper jutra będzie trudny, będzie wymagał myślenia abstrakcyjnego, ale ja tutaj widzę naszą wartość rynkowo. Nie? Co poza tym zagadnienia, zaawansowane zagadnienia backendowe, frontendowe, szeroko pojęta wiedza architektoniczna, oparcie o rozumienie kontekstu biznesowego i kluczowe umiejętności DevOps. Czyli znowu, jeżeli byłeś skoncentrowany na jednej rzeczy, wyjmujemy Cię stąd, żeby mieć szerokie fundamenty i radzić sobie właśnie z szybkim uczeniem się, szybkim kodowaniem, umieć efektywnie radzić sobie z tymi problemami. I nie na zasadzie kołchos, tylko na zasadzie czegoś nie umiem, więc jestem w stanie szybko się tego nauczyć. Dlaczego? Ponieważ rozumiem pryncypia, na których to wszystko bazuje. Nie? A pryncypia mają to do siebie, że nie zmieniają się tak szybko. Narzędzia się zmieniają szybko, kodzik być może zmienia się szybko, ale pryncypia nie aż tak szybko. I właśnie. Ten slajd wywalaj, on niepotrzebny tu jest, bo ja tu jestem cały czas. Dobra, fajnie, że jest taki fajny odzew z Waszej strony, że porobiłem screenshoty, komentarze, będę wrzucał na sociale. Ady pisze, biorąc pod uwagę, jak szybko się rozwija AI, jaka jest gwarancja, że ten kurs nie będzie przeterminowany za 2-3 lata? To chyba jest to, co mówiłeś pół minuty temu. Chyba nie zmieniają. Znaczy, pryncypia się nie zmieniają, ale przede wszystkim, jeżeli ty nauczysz się szybko uczyć z AI-em, odpowiednio wykorzystywać, no tutaj akurat będę stawiał na Perplexity, ale znowu, wartość w sensie
LLM-y są trochę na zasadzie JSON in, JSON out, garbage in, garbage out. Jeżeli zadasz głupiego prompta, no to dostaniesz odpowiednio adekwatnie głupią odpowiedź, nie? Więc prompty też trzeba umieć zadawać, jak gdyby pytać. Też nie każdy LLM do odpowiednich rzeczy się nadaje. Co się może zmienić za 2-3 lata? No sorry, pryncypia architektoniczne to akurat nie zmieniły się od lat 80., a niektóre od lat 60. Co się może zmienić? Może się zmienić technologia, ale znowu, jeżeli ty wiesz, jaki problem ty rozwiązujesz, technologiczny, i jeszcze wiesz, dlaczego biznesowo ty w ogóle ten problem rozwiązujesz, to co się może zmienić? No może się zmienić technologia, może się zmienić biblioteka, ale znowu, to co ja chcę, to wyrwać was trochę z korzeniami z tego miejsca, gdzie wy jesteście, chyba że już czujecie się naprawdę kompetentnymi full stackami. No to wtedy super, nie? To wtedy witamy w klubie, nie? Pozostałych. Witamy 15 lat temu. Dokładnie. Natomiast, słuchaj, jeżeli kiedyś programowałeś, nie wiem, w bibliotece śmakiej, teraz będziesz programował w bibliotece owakiej, albo, nie wiem, kiedyś programowałeś na przykład, używałeś baz danych SQL-owych na jakimś serwerze on-prem, a dzisiaj jest to, nie wiem, Postgres w chmurze. To powiedz mi, tak strasznie dużo się zmieniło? Trochę się zmieniło, owszem, ale czy fundamenty tego, w jaki sposób na przykład modelować bazy danych się tak bardzo zmieniły? No, znowu, pojawił się nowy aspekt cloudowy, ale poza tym bardzo dużo rzeczy pozostaje tak, jakie było. Chociaż, z mojej strony dwa wątki. Jeden, Adi, nam nie zależy na tym, żeby ten kurs nie był przeterminowany za 2-3 lata. Jakby on może być przeterminowany za 2-3 lata, dlatego robimy go w taki sposób, jak dopiero co powiedzieliśmy, już na bieżąco, już na teraz, bo to jest potrzebne na już na teraz. Natomiast co będzie za 3 lata? 3 lata temu nie było jeszcze czata GPT, od którego tak naprawdę de facto, tak publicznie wszystko się zaczęło, co nie? Więc co będzie za 3 lata? Może już nas nie będzie, nie? Nie ma to znaczenia. My to robimy na powiem już, ci tak, na teraz. Jeżeli dzisiaj nauczysz się efektywnie uczyć, w ogóle, nie wiem na ile się interesujecie w ogóle tam kognitywistyką i tak dalej, ale jedna z najważniejszych umiejętności, jaką może posiąść w ogóle specjalista, to jest nauczyć się efektywnie uczyć. Gdybym ja to wiedział 20 lat temu, to znowu byłbym w innym miejscu dzisiaj, nie? Ale znowu, ja to chcę dać jakby najlepsze to, co sam, że tak powiem, mam w swojej bani, w swoim mózgu. Jeżeli dzisiaj nauczysz się efektywnie uczyć, to myślę, że za 2-3 lata sobie po prostu poradzisz z tą rzeczywistością, która wtedy będzie. Albo kupisz kolejną edycję dewelopera pojutrze. Dewelopera za może Tomek, trzeba było jednak dzisiaj przygotować stronę kup. Nie, żartuję. Jakby to była świadoma decyzja, specjalnie tego nie ma. Dobra, to jest to. Ja jestem od... Tak, to była świadoma decyzja. Podobny kurs AI Devs po pół roku się zdeaktualizował. To nie, Łukasz, to nie jest podobny kurs do AI Devs, absolutnie. Ja sam AI Devs kupiłem, przerabiam, chłopaków bardzo lubię i polecam, to zupełnie nie jest konkurencja. Tak, przy czym tutaj chciałbym się też jeszcze odnieść. AI Devs, czy jakieś tam inne kursy, które teraz powstają, na przykład 10x Devs, zdaje się, one celują w trochę co innego. Zwróćcie uwagę, ja cały czas tutaj stawiam, że fundamentem jest architektura. A nie LLM-y. A nie LLM-y. Znowu, ja nie ścigam się i w ogóle nie mam żadnego zamiaru ścigać się z LLM-ami. Znowu, dzisiaj, nie wiem, Windsurf jest popularny. Dzisiaj, nie wiem, Claude Sonnet 3.7 jest popularny. Za pół roku nie będą. Nie? Za pół roku te wszystkie rzeczy będą wyglądały ciut inaczej. Znowu, będzie wielka zmiana w momencie, kiedy LLM-y zastąpią nas w myśleniu tego w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie przewiduję, nie spodziewam się, przy czym to nie znaczy, że to się nie wydarzy za 20 lat. Ale słuchajcie, jeżeli na przykład okienko rewolucji w IT wynosiło, nie wiem, 6-8 lat, to teraz to okienko się jeszcze bardziej skraca. Najbliższą rewolucję, spodziewam się, będziemy mieli w przeciągu 3 lat. Na stronie i w mailach będzie jakby bardzo jasno zaznaczone, że to, co przygotowujemy teraz z Tomkiem, ale dumnie powiedziałem, to co Tomek przygotowujemy, będziemy sprzedawać, to nie jest konkurencja niczego, co znacie. Nie. AI Devs, nie chcę z nimi konkurować, to w ogóle to jest majstersztyk, to co szczególnie Adam tam zrobił w materiałach i to, co chłopaki zrobili w zadaniach domowych i w całej fabule i tak dalej. Sam jestem ich fanem i znajomym i to nie jest konkurencja. Tam uczą, jak programista może wykorzystać LLM w własnych produktach. Tutaj Tomek skupia się na architekturze, biznesie, koncepcjach, modularyzacji i jak w tym wszystkim użyć narzędzi LLM, tak jako naszych po prostu
jak to powiedzieć ładnie, wasali, którzy ten kodzik tępy napiszą i tyle, co nie? W ADEVS w ogóle czegoś takiego nie ma, wiem, bo przerabiałem, bo to też kupiłem zresztą 2 edycje nawet. Ale to, co powiedziałeś co do tych zmian, nawet Łukasz już napisał, że już Claude nie jest najlepszy, a miesiąc temu, kurde, był, nie? Oczywiście, że tak i to się będzie zmieniało teraz naprawdę dynamicznie, przecież ten postęp nie jest liniowy, on nawet nie jest wykładniczy, to jest czasami wykładniczy do kwadratu. Ale powiem jeszcze taką rzecz z poziomu trochę meta. Jeżeli umiałeś na przykład jakiś framework albo jakąś technologię albo cokolwiek w jakiejś tam wersji, nie? I na przykład teraz przykładowo Angular wypuszcza strasznie dużo jakichś tam różnych nowości i tak dalej, nie? Żeby być na bieżąco, to musisz cały czas trochę ścigać się z tym frameworkiem, żeby nie wypaść z obiegu, nie? I teraz w kontekście LLM-ów jest zjawisko bardzo podobne. To znaczy musisz naprawdę dużo inwestycji i wysiłku włożyć w to, żebyś był na bieżąco z tymi LLM-ami. I teraz to, co z bardzo dużej, w sensie bardzo ważne, że są takie osoby jak Adam, jak Marcin, jak Przemek i tak dalej, które, czy tam wszyscy pozostali mentorzy z tych różnych kursów, które dają nam te informacje na przykład, no, że dzisiaj na przykład tam najszybszy w kontekście jakiegoś tam kryterium takiego albo śmakiego jest jakiś tam model, nie? Natomiast znowu, tu nie chodzi o to, żeby się ścigać, tu chodzi znowu biznesowo, chodzi o to, żeby dostarczyć wartość, nie? I gdzie ta wartość jest, jakby na tym się tutaj skupiamy, nie? Na tworzeniu produktów, product engineeringu, a nie, w sensie oczywiście w ramach firmy, a nie własnych jakichś tam produktów i tam, nie wiem, automatyzacji opartej o Make'a, w sensie nie, to nie jest kurs tworzenia startupów w oparciu o AI, nie? To nie to, zupełnie nie to. Adi porównuje to do DNA, że w DNA zamierzeniem było to, żeby wrócić za kilka lat i żeby nadal było aktualne. Tak, oczywiście, w DNA tak było, w Smart Testing, DB Master, Legacy Fighter, Domain Drivers, w tych wszystkich, w ENF-ie też poniekąd, tylko WTF był, jeśli o to chodzi, inny, ponieważ tam się bardzo szybko wszystko zmieniało, tu się zmienia wszystko jeszcze szybciej, więc tu prawdopodobnie nawet nie będzie tak, że będziemy oferować, zresztą dobra, to o tam sprzedaży, aktualizacjach pogadamy sobie za 2 tygodnie bardziej, to nie ma aż teraz takiego znaczenia, ale nie, to jest materiał na... Różnica jest jeszcze taka a propos DNA, że my tutaj, znowu, naszym celem nie jest zrobienie ekspertów z każdej absolutnie dziedziny, naszym celem jest get your hands dirty, żeby zrobić te rzeczy faktycznie, żeby zrobić je na poziomie just enough, znowu, bazy danych, DevOpsy, backendy, frontendy, hurtem, a nie żeby wziąć po prostu jedno zagadnienie i pionowo stać się w nim jakimś turbo super ekspertem. To znowu nie ten cel. Nie ten cel. Dodatkowo kontekst biznesowy i też taki kontekst troszeczkę mentalny. Paweł ciekawą perspektywę rzuca, że DNA miało nie być dla juniorów, a teraz będzie raczej must have'em, żeby szybko ewaluować do przynajmniej mida, żeby się w branży odnaleźć. I może tak, bo o tym możemy sobie też pogadać tam kiedyś, co nie? Jakby co teraz z juniorami tak naprawdę, skoro pracę juniorów naprawdę wykonują LLM-y, co nie? To z drugiej strony, jak nie będziemy mieli juniorów, to skąd potem będą kolejne pokolenia tych bardziej doświadczonych? Od czegoś trzeba zacząć. No ale to... Trudne tematy. Dlatego trzeba iść w krypto i mieć nadzieję, że nie będzie więcej takich dni jak dzisiaj, żeby się tym więcej nie przejmować. Okej, kiedy mamy zacząć? Właśnie o takich rzeczach dużo piszecie, pytań takich. Kup teraz i tak dalej. O tym pogadamy sobie na tym kolejnym live, kiedy faktycznie będzie już też mój taki ten wstawka moja Telemango Gdynia, gdzie będę bardzo Was namawiał do tego, żeby dołączyć i to będzie jakoś sprawnie, co nie? Pewnie Tomek, jak zrobimy sobie pod koniec kwietnia tego live'a, to raczej w maju wystartujemy z tymi webinarami już i z Discordem i tak dalej, bo moglibyśmy teraz zamknąć się, chciałem powiedzieć się z Tomkiem, raczej odwrotnie, zamknąć Tomka w silosie, żeby to szkolenie przygotował i tam jesienią wyskakujemy z tego studia, że hej, mamy coś takiego, ale właśnie chodzi dokładnie o to, żeby nie trzymać tego materiału, aż on będzie nagrany w studiu za pół bańki, tylko żebyście już teraz mogli z tego od razu mówiąc tak strasznie prostymi słowami, to co będziemy robili podczas webinarów, czy też ja chciałbym, żeby nie wszystko było w formie takiego klasycznego webinaru, ale też tutaj z Maćkiem właśnie omawiamy, dużo różnych detali omawiamy, na przykład żeby zrobić jakieś takie warsztaty online'owe, coś na zasadzie szkolenie takie, jakie po prostu komercyjnie się robi, oczywiście w ramach tam dla osób, które już będą na pokładzie dewelopera jutra, czy robić jakieś przeróżne sesje Q&A i tak dalej, że to, co my oferujemy w tej pierwszej części, czyli kiedy jeszcze nie będzie nagrany ten taki tip-top materiał, że to będzie po prostu wersja taka
trochę bardziej surowa, ale już do zastosowania, żeby z tego po prostu robić pożytek we własnej pracy, we własnej nauce też, nie? Nie, że taka, nie wiem, super surowa, ale no jakby nie w pełni, że tak powiem, nagrana, nie taka odpicowana i tak dalej. Do wykorzystania od razu już. Tu Tomasz pisze, że to będzie kurs o wszystkim i o niczym określony AI. O jutrze, nie znając jutra. No nie, siedzimy tu, kurde, 1,5 godziny i tłumaczymy, o czym to będzie. Weź Tomek slajda pierwszego, dawaj, z powrotem. A tu jest, tu też tu jest. Tu jest. O architekturze, o biznesie, o modelowaniu i o wykorzystaniu modeli do tego, żeby to wszystko dobrze działało. Nie jest o wszystkim i o niczym. Okraszony AI, tak, teraz jakby ciężko w programowaniu jest nie okraszać AI, to byłaby strata czasu, strata życia. Znaczy nie polecam odcinać się od AI-a, nie polecam też jak gdyby ignorować żadnego z tych fundamentów, które tutaj są. Czy ten kurs jest o wszystkim? Ja bym powiedział tak, jeżeli zakładamy, jeszcze wracając do tutaj komentarza Tomasza, jeżeli zakładamy, że w ogóle chcemy się wspierać AI-em, to teraz zwróć uwagę, nie ty będziesz w większości pisał kod. Nie? Ty będziesz go ewentualnie poprawiał, będziesz go dostosowywał, ale duża część rzeczy, które są jakoś tam bardziej czy mniej nudne, będzie będzie generowana przez LLM-a, ty będziesz tego bardziej nadzorował, będziesz to pilnował. I teraz, to czym się w takim razie zajmiesz? Pilnowaniem pryncypiów, żeby były zachowane. Szczerze mówiąc, nawet ta durna strona developerjutra.pl, co nie, jakby gadaliśmy od początku roku z programistką, z którą współpracujemy od lat, że taki projekt będzie, żeby tam kiedyś sobie w przyszłości zabukowała slot na zrobienie tego. No i nagle jakby na Instagramie u mnie widać, że ta strona już jest, a wczoraj jeszcze jej nie było. Ja powiedziałem wprost, co nie, jakby czy jesteś zainteresowana współpracą w takim zakresie, że po prostu będziesz ten kod poprawiała, ponieważ robienie teraz tego od zera po prostu nie ma sensu. Ja chciałem mieć na jutro, mam na jutro, co nie? Nie idealne, ale wystarczające. Można to pieścić? Można, będzie potrzeba, będziemy to pieszczać. Jest pytanie, czy będzie coś o MCP i agentach AI? To jest kwestia do gadania. Nie planowałem tego wrzucać z uwagi na to, że pozostałe te właśnie kursy, o których rozmawialiśmy, tam AI Devs i tak dalej, one bardziej w tych tematach się ekspią. Natomiast co do samego MCP, tutaj zdania są podzielone co do przyszłości tego konceptu. No tak. Nie wiem, czy warto wchodzić w coś, co do czego są po prostu wątpliwości takie w szerokiej społeczności. Z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład lubi sobie porobić muzykę, to można sobie ściągnąć z Abletona, nawet darmową wersję, zainstalować sobie właśnie MCP, które łączy się z ich softem do tworzenia muzyki i można sobie napisać. Na LinkedInie jest super, kurde, demko, to mi Maciek Korsan podesłał. Jak koleś pisze, napisz teraz mi piosenkę Synthwave z lat 80. i on sobie robi prompta, łączy się z softem do tworzenia muzyki i sam tymi suwakami tam suwa i wychodzi zajebisty kawałek na koniec. Sztosik, ale czy do programowania jest potrzebne, skoro mamy zintegrowane z IDE LLM-y, to nie wiem. A do tworzenia agentów, to jakby to nie jest o tym, co nie? Znaczy, ja się spodziewam, że znowu, 2 lata temu, kiedy wychodził ChatGPT, nie było, czy tam 3 lata temu, nie było różnych innych narzędzi, które dzisiaj istnieją. Dzisiaj mamy ten Model Context Protocol, mamy agenty AI. Ja się spodziewam, że za rok, za 2, architektura cała ta LLM-owa będzie wyglądała jeszcze inaczej. Być może w ogóle IDE, które się integrują z LLM-ami, będą jeszcze inaczej, w inny sposób to robiły. Być może dopiero powstanie narzędzie albo jakaś taka forma w ogóle interfejsu, no, takiego znośnego dla nas, dla człowieka białkowego, która będzie jeszcze bardziej efektywna niż to. I teraz pytanie, czy warto inwestować? To ja jestem z natury, jestem pracowity, ale też jestem o tyle leniwy, że bardzo jestem wybiórczy, jeżeli chodzi o rzeczy, w które warto inwestować swoją uwagę. Co do LLM-ów, jak najbardziej tak, co do MCP, AI-ów i tak dalej, to są znowu gonienia za kolejnymi modelami. Obawiam się, że to są rzeczy, które za bardzo są podatne na zmianę i na dezaktualizację. To co tam, nie pamiętam, czy to
pisał, czy to ktoś inny, że za 2-3, czy ten materiał nie będzie zdezaktualizowany za 2-3 lata. No właśnie spodziewam się, że MCP i agenty AI będą zdezaktualizowane. Trochę mi po prostu szkoda w to inwestować energii. Mojej, waszej. Samo to, że przecież na przestrzeni, ile to minęło, 2,5 roku, a będziesz to raptem w ubiegłym roku ten switch nastąpił, tak? Z tego, z modeli, które po prostu się ładowało całym internetem i one się trenowały, do modeli reasoning, tak? Które myślą. A wiadomo, co będzie za pół roku? Co te modele same wymyślą, jak one chcą teraz pracować? No nie wiadomo. Dlatego skupianie się na tym, co jest ludzkie i znaczy właśnie dlatego też nasze wizje po prostu naprawdę się super pokryły z Tomkiem. I jesteśmy przekonani, że to, co będziemy chcieli wam zaoferować, że to będzie miało przyszłość. Okej. Napisał Łukasz, że ciężko będzie siedzieć przez lato i kodzić. No to już widziałeś, jak Tomek zakodował stronę. Będziesz mówił do dyktafonu i się będzie kodziło. A jeżeli chodzi o kalendarz, to tak naprawdę o ile dobrze pamiętam tam kalendarzowo, to te różne webinary i tak dalej, one przypadają zdecydowanie bardziej maj-czerwiec i tam będzie gęsto, natomiast lipiec, sierpień bardziej to jest ten moment, kiedy gdzieś tam zamykam się w piwnicy i nagrywam te wszystkie rzeczy, nie? Więc jak gdyby okres wakacyjny nie będzie tak gęsty, jeżeli chodzi o same webinary. Z jednej strony po prostu, żeby przygotować ten docelowy materiał gdzieś tam jakoś po wakacjach, ale z drugiej strony no też dlatego, że to jest po prostu sezon urlopowy. W sensie nie, że nie będzie nic, natomiast one nie będą tak intensywne jak maj i czerwiec. Jeszcze jest pytanie o cenę. To wszystko dowiecie się za 2 tygodnie tak naprawdę, bo to znaczy jest tam poniekąd ustalone, ale to jeszcze się może nieco pozmieniać. Wcześniej było też pytanie, czy można od razu z racji formalności w firmie będzie zapłacić za całość i za jakby tą część webinarową i za część szkoleniową. Tak, jakby to jak na naszym spotkaniu firmowym mówiłem tą wizję, to od razu dziewczyny wychwyciły, że prawdopodobnie w firmach niektórych będzie taka potrzeba. Tak, będzie taka możliwość. Jeszcze to, co jedno chcę powiedzieć, to też u nas dziewczyny w firmie wymyśliły, że fajnie by było, skoro za te webinary siłą rzeczy trzeba będzie zapłacić, żeby Tomek, czekaj, żeby tam wszystko to ładniej wyglądało u Tomka. Dlatego też wynajmujemy specjalnego speca i z Emi jedziemy niedługo w Polskę i do Tomka przywieziemy cały samochód sprzętu, jakieś kamery, statywy, światełka, lampki, jakieś mikrofonów, nie wiadomo ile statywów i jakieś, dużo bardzo różnych rzeczy i te webinary, które będzie Tomek robił, to będzie jak studio telewizyjne. Nawet Tomek jeszcze sam nie wiesz, nie, ten koleś, co będzie to ustawiał, tak się napalił na to i najarał, że ojej. Ups. Więc to jakby to będzie pro, nawet na tym poziomie. Okej, dobra, naprawdę tych pytań mamy sporo, ale musimy zostawić naprawdę tego część, większość na ten kolejne spotkanie. Roman pyta, czy jeśli jest po DNA i domain drivers i korzysta z AI na co dzień, to czy czegoś się nauczy? A na jakim poziomie, że tak powiem, czujesz się, jeżeli chodzi o DNA i DD? Jeżeli czujesz, że przerobiłeś te rzeczy bardzo solidnie i dodatkowo jeszcze masz doświadczenie we frontendach, nie wiem, w DevOpsach i tak dalej, w sensie, jeżeli naprawdę te wszystkie rzeczy przerobiłeś, umiesz i tak dalej, no to być może tutaj już nie będzie jakiejś bardzo dużej wartości dodanej lub ta wartość dodana będzie jakoś tam zredukowana, nie? Tak. Więc to też nie jest tak, że to jest absolutnie dla każdego. Nie, to wytniemy. To ja nie mogę. Nie, to nie możesz odpowiedzieć na takie pytania w takim razie. Nie no, to też, wiecie, to jest trochę tak samo jak na przykład na szkolenia ludzie przychodzą, nie? W sensie, jeżeli ja umiem to, i umiem to, i umiem to, i umiem to, i umiem to czego mnie na szkoleniu nauczysz? No są takie sytuacje, gdzie jeżeli ktoś po prostu na wejściu ma mega gruntowną wiedzę, no to być może nie wiem, to już jest jakaś tam twoja własna decyzja, natomiast kwestia DNA i DD, no to jest, nie wiem, powiedzmy połowa materiału tego, co tutaj, jakoś tam jakby przecięcie się to jest gdzieś tam jakaś połowa, natomiast całkowicie druga połowa jest w ogóle nie tknięta, nie? Jest pytanie, czy ci, co zapłacą w pierwszej kolejności, będą mieli promkę? Nie będzie promka, a będą mieli Tomka. Jakby to jest dostęp właśnie do Tomka i na Discordzie, i na tych webinarach, czy na tych warsztatach, czy
co tam to się pojawi, o czym powiemy więcej na kolejnym live'ie, no to będzie ta wartość. Natomiast wcześniej też było pytanie o cenę, jakby ta cena was nie zabije, o tak, jakby tyle możemy powiedzieć. Czy będzie Marian i Brian? Zobaczymy. Inne alter ego, znaczy nie wiem czy alter ego, ale inne, że tak powiem, quasi ego się gdzieś tam kroi. Coś tam będzie. Zobaczymy ile ego, a ile nie ego. Dobra. Kurde, to ja porobię screenshoty tych pytań, żeby one nie zniknęły chyba. Znaczy jak zamykasz StreamYarda, to się wtedy likwidują, tak? Znaczy na YouTube są, potem ja nie potrafię tego czata odpalić, który był. Ale to już tak bardzo internalowo między nami, dobrze nikt nie słyszy. Czy deweloper jutra to architekt DevOps? O, ciekawe. Architekt DevOps, architekt plus DevOps prędzej, architekt DevOps, w sensie architekt od DevOpsów, nie, architekt plus DevOps, tak, poniekąd, nie tylko, ale w pewnym sensie tak. Paweł pisze, znaczy to już teraz tak trochę luźno będziemy, ja to już szczerze mówiąc już zaraz chcę iść spać. Paweł pisze, że widział Tomka w Horyzoncie Lidera i wie, że ma talent aktorski i tego nie spieprzy, ale Tomek naprawdę był aktorem w teatrze, zresztą najpierw można było go zobaczyć w reklamach do ANF-a, do architektury na froncie, gdzie na tle niebo robił medytację. Pamiętasz to, jak to nagrywałeś? Medytację dla protagonistów? Pamiętam. A najśmieszniejsze było to, że my nagrywaliśmy te reklamy po 5 dniach nagrań 12-godzinnych, to jest generalnie można się, w sensie to było tak intensywne, że naprawdę człowiek czuł się po prostu jak taki ręcznik używany po prostu przez pół roku, po prostu tak ledwo, nie? I ostatniego dnia, no tam Maciek mówił, żeby jeszcze jakieś reklamy nagrać, nie? I ostatniego dnia dostaję jakiś taki właśnie scenariusz, który, no tak, żeby po prostu bardziej się z tym czuć, to trzeba było mocno przerobić i jeszcze na dobitkę nagrywamy. To pomyślcie sobie, że ja wtedy tak byłem na ledwo, nie? Więc... Ale to było 4 lata temu, byłeś młody, nieopierzony. No. Luke pisze, że DNA nie przypadło do gustu, było za ciężkie, a Tomek da radę lżej. No to jakby instruktorzy w różnych naszych materiałach są faktycznie różni. Tomek zdecydowanie jest z tych lżejszych. Z tych lżejszych czasem, jak mi będziecie mówili podczas webinarów, że na przykład mniej mięsa, albo na przykład mniej koni, mniej sześciopaków, javowców i tak dalej, to tam ja się do tego dostosuję. Natomiast koni, krów to TikToka wytniemy, wiesz? Zobaczymy jak to idzie. Dobra. 29 tam zostało. Ojej. 29 pytań? Mhm. Czyli to będzie powrót rynku juniora? Jeden super full stack i juniorzy. W sensie w przyszłości? Teraz, w branży. Chyba jeden super full stack i bez juniorów ono pędzi super, co? No raczej w tą stronę, no. No w sensie jak gdyby, w jaki język, teraz będziemy tak szybko. Junior drogi, no. W jaki język backendowy warto inwestować czas? Warto inwestować w rozumienie backendu, a niekoniecznie w jakiś konkretny język. Jeżeli zrozumiesz, to, co mówiłeś, to, co jest najważniejsze, to jest problematyka, która niekoniecznie się przejawia kodem. Nie wiem, C# będzie ci wyglądał inaczej niż Node.js, ale nie to jest ważne. Więc i to, co mówiłeś, język uczyć się uczenia, co nie? Uczyć się uczenia, właśnie to, co w deweloperze jutra chcę położyć tutaj największy nacisk, to jest na pewne abstrakcyjne rzeczy, które postaram się, żeby jak najłatwiej wam to przybliżyć, ale zobaczyć, jak szerokie jest spektrum problematyki, którą trzeba ogarnąć. Natomiast język to jest, wiesz co, to jest trochę tak, jeżeli jeździsz samochodem, no to możesz mieć samochody tam, nie wiem, dostawcze, rodzinne, nie wiem, ciężarówki i tak dalej, i to jest tak, jakbyś mnie pytał, jak gdyby, czy bardziej, nie wiem, samochód niebieski, zielony czy biały, nie? W sensie w porównaniu do rzeczy, które mają znaczenie, język nie jest wśród tych rzeczy, które mają super znaczenie. Będą ludzie, którzy będą mówili, że Java, będą ludzie, którzy będą mówili, że .NET, będą ludzie, którzy będą mówili, że Node.js. No, nie to jest moim zdaniem istotne. Znaczy, przepraszam, że nie odpowiadam ci, że tak powiem, na to pytanie, ale moim zdaniem jak gdyby to trzeba zmienić pytanie. Nie język jest istotny. No. Bezimienny, czyli wrócimy do czasów prepandemicznych, gdzie programistami zostawali ludzie, którzy faktycznie się tym interesowali i się znali na rzeczy. Bym nie powiedział, że pandemia to akurat coś zmieniła, że nagle przyszli ludzie, którzy się nie znają i nie interesują. Wiesz co, Zresztą No.
Znaczy największy, pamiętam te czasy doskonale, ponieważ wtedy miałem jakby pik swojego vloga codziennego, branżowego troszkę, że ten cały boom i ten właśnie taka narracja, że teraz przychodzą ci, co się nie pasjonują i się nie znają, czyli te wszystkie bootcampy i tak dalej, gdzie ktoś tam odrzucał sztolnie, czy co tam się na budowie ma, szpachle i cegłę i za miesiąc był programistą po bootcampie i to często zajebistym programistą akurat, z czego byłem bardzo dumny, że takich ludzi poznałem. To te czasy były, to był rok 2016, 17, 18, więc przed pandemią, więc wydaje mi się, że ja bym bardziej odniósł się do tego tak, że wrócimy do czasów bardziej, nie wiem, 10 lat temu albo więcej, gdzie programistami, inaczej, gdzie programistami utrzymają się ludzie, którzy się na tym znają i interesują. W sensie, jeżeli kogoś naprawdę interesuje, żeby odpierdzielić kod i nie interesuje mnie w ogóle cały kontekst dookoła, po co ja to w ogóle robię i w ogóle jeszcze, żeby było mi płacone, nie wiem, po prostu nie od rozwiązania problemu, tylko po prostu od godziny i po prostu będę klepał kod, żeby klepać albo kod. Albo od linii kodu, no. Nie, to jakby takiego modelu rozliczenia nie ma, ale że bardziej ci cię utrzymają, którzy będą chcieli się znać na rzeczy. O tak bym powiedział. Delikatnie parafrazując to, co napisałeś. No. Aczkolwiek to dotyczy nie tylko programistów i programistek, nie? To jakby to dotyczy bardzo wielu różnych branż. Po prostu, że ta praca się zmieni, ponieważ nie wiem, czy widzieliście na przykład na Prima Aprilis, jakie zajebiste linie perfum DevStyle wydaje. Zajęło mi to 70 minut od pomysłu do wdrożenia razem ze stroną opublikowaną na Netlify z certyfikatem jeszcze. Grafiki, opisy, wszystko 70 minut od pomysłu do wdrożenia super akcji marketingowej. Widziałeś Tomek, czy nie? Widziałem. Na obiad z rodziną się jedzie, nie wiem, 2 razy dłużej. Nie? Lajka nie dałeś. Tam było przecież perfumy o nazwie Legacy, które utrzymują się dekadami. No to jest naprawdę fajne. Dobra. Pamiętasz mi, że lajka nie dałem? Ty. No bo tylko 3 osoby dały, w tym ja. No to... Ja, Emi i jej siostra. Paweł, jak widzę, jakie cuda proponuje mi IRLM dla układów elektronicznych? Mam mały projekt na potrzeby własne. Jak wiem, co chcę osiągnąć, zysk jest niesamowity. Kojarzę ten komentarz, tak. To dotyczy też tego. Ostatnio rozmawiałem, nie wiem, czy znacie, z Petrosem, Psylosem. Byliśmy na steku i też fajne rzeczy będziemy razem robić niebawem. To też opowiadał o układach, które on z kolei projektuje. To jest mega pomoc. No to słuchałem jak oczarowany, jakby, bo kod to jedno, ale tak jak rozmawialiśmy, to dotyczy nie tylko tego, to naprawdę wielu rzeczy. To, co tutaj kolega podpisał, to się podpisuje w zupełności. No właśnie, musisz kumać, co ty w ogóle chcesz osiągnąć i dlaczego i sky's the limit. Michał, czy nie istnieje ryzyko, że będzie się od nas oczekiwało bycia mistrzem w każdej dziedzinie? 4 super seniorów w cenie jednego. No, cena tego seniora to jest taka, że tam 4 by się upchało, szczerze mówiąc. Wiesz co, nie ma człowieka, który ci powie, jaka będzie konkretnie przyszłość, natomiast bardziej patrzmy, w jakim kierunku to ewoluuje. Jeżeli jest kryzys, nie? Są layoffy, dostępność, w sensie podaż jest dużo większa niż popyt i teraz, jeżeli w ogóle kto się uchowa, kto ma większą szansę po prostu zachować jakieś tam stanowisko w firmie? No osoba, która potencjalnie w razie potrzeby będzie miała szersze kompetencje, nie? Więc czy będzie się oczekiwało bycia mistrzem? Nie wiem. Istnieje taka opcja, ale znowu, no ja nie jestem, nie wiem, jasnowidzem z Człuchowa, przynajmniej nie aspiruję. Natomiast jest taka opcja, że programowanie, że tak powiem, przywita się z normalnymi zawodami, gdzie nie jest tak, że ktoś, nie wiem, po bootcampie dostaje po prostu 15K na rękę i tak dalej. W porównaniu do innych zawodów to jest w pewnym sensie jakaś patologia. Ja nie mówię, że tak będzie, ale brzmi to całkiem racjonalnie, że tak też może być. Nie? Czy to jest tak, że będziesz mistrzem w każdej dziedzinie? Nie, bo znowu spójrz, czy wyobrażasz sobie, że absolutnie wszyscy dookoła będą mistrzami w każdej dziedzinie? Nie, to nie jest do osiągnięcia dla ludzi. Ale czy może być normą, że większość ludzi ma plus minus przyzwoite umiejętności uniwersalnie? Good enough. Tak. To mi się wydaje już bardzo możliwe. Ekspertem, mistrzem nie, ale good enough? Tak. Też w projekcie nie ma potrzeby mieć mistrzów w każdej dziedzinie. Jakby wiele projektów działa nie mając ani jednego mistrza, co nie? Wystarczy, Michał, że będziesz mistrzem w jednej dziedzinie i to już będzie... Jak będziesz mistrzem w zostawaniu mistrzem, to w ogóle już jest meta mistrzostwo. No, dokładnie. Ja też chcę
pewne rzeczy odczarować, żeby one nie były takie, o, gdzieś tam coś tam widziałem, słyszałem na konferencji i tak dalej. Nie, po prostu weźcie jeden temat, ubróćcie nim sobie ręce, weźcie drugi temat, ubróćcie nim sobie ręce. Zobaczcie, że to nie jest straszne, że to po prostu można wziąć, robić i potem stosować to po prostu też u siebie w firmie. Nie? Adrian bawił się ostatnio kursorem i miał wrażenie, jakby zlecał juniorom proste zadania, a potem robił im cyjarki. No bo tak to jest. Dokładnie. Generalnie. Pod warunkiem, że będziesz jeszcze wiedział mniej więcej co, gdzie, jak ma być zrobione, dlaczego. No jak najbardziej, nie? I jeszcze takich juniorów bardzo ambitnych, takich bardzo chcących, nie? Tak. Nie zawsze kulturalnych wszystko... też niesamowicie. Jakby kulturalnego programistę, tak jak tego LLM-a znaleźć, to ostatnio swojego opierdoliłem, to powiedział mi, że chyba musimy przerwać rozmowę i czas na krótką przerwę. I faktycznie pojechałem na rower, wróciłem i problem sam się rozwiązał. W sensie LLM ci zaproponował czas na przerwę? Tak, Klot powiedział, bo tam mu coś napisałem, raz mi poniosło, bo źle mi zrobił. Źle mi napisał SQL-a, to jemu napisałem, co o tym sądzę, to mi napisał, że chyba czas na przerwę. Kurde, dobre. No, nie próbowałem jeszcze. LLM czasem woli gorszy kod niż koledzy z pewnego dużego kraju w Azji. Wali gorszy kod. Jak to ogarnąć? No, ogarnąć lepsze prompty i go ucząc, tak? I wiesz co, no, przede wszystkim to personalizacja. Dla mnie jest trochę zaskakujące, że po, nie wiem, tam 2 czy tam iluś tam latach stosowania tych LLM-ów, również tych do kodowania, ludzie nie do końca ogarniają, jak ważna, jak kluczowa jest personalizacja, nie? W sensie, to też nie jest tak, że jesteś w stanie zrobić, wydać mu polecenie, które, nie wiem, napisze ci po prostu cały moduł z góry naraz. W sensie, po pierwsze, dzielić na mniejsze kawałki, divide and conquer. Po drugie, personalizacja, to znaczy powiedzieć mu, których rzeczy się trzymasz, które rzeczy są jakimś punktem odniesienia, nie wiem, jaki masz kontrakt, jaki masz model, jaki jest na przykład sposób komunikacji, które rzeczy trzymasz gdzie, czego na przykład nie można złamać i tak dalej, nie? Więc to jest trochę kwestia, tak jak to niektórzy mówią, garbage in, garbage out. Jest kwestia prompta, jest kwestia personalizacji, ale jest też kwestia tego, że im węższe dasz mu to zadanie, no tym on prędzej sobie po prostu z tym poradzi. Nie? Pytanie znowu, czy nie próbujesz za dużo zrobić naraz? Łukasz pyta, czy jak ktoś nie będzie mógł teraz dołączyć, to planujecie kolejny termin? Tak, Łukasz, na razie wizja jest taka, choć dokładniej opowiemy o tym właśnie za 2 tygodnie, że teraz odpalimy tę sprzedaż, która będzie sobie trwała do jesieni, co nie? Prawdopodobnie, być może tak nie będzie. I potem ktoś, kto dołącza, za każdym razem dostaje dostęp do tych wszystkich spotkań z Tomkiem, które będą jeszcze trwały, plus nagrania do tych, co były, plus ten produkt, który ostatecznie będzie finałem, tym grande finale. Plus dodatkowo jeszcze, jak Tomek komuś nie przypadnie do gustu, bo ktoś poczuje się na przykład nazwany krową, to można będzie zwrócić na każdym etapie. To będzie dobry TikTok. Jak ja jestem krową, to ty koniu. No. Shit in, shit out. No, trochę tak, nie? JSON in, JSON out, garbage in, garbage out. No. W sensie, jeżeli ktoś, no, znaczy, wiecie, ten prompt engineering się, że tak powiem, nie przyjął, ponieważ wszystko jest, jakby zmienia się szybciej niż jakaś tam w ogóle profesja jest w stanie się wyklarować. Natomiast no, promptowanie to też jest umiejętność, której trzeba się po prostu nauczyć. I ludzie, którzy pracują z różnymi modelami, nawet jakby obserwują, widzą, że trochę inaczej się gada z jednym modelem, trochę inaczej z drugim. Chciałbym tu też zaprotestować, bo o ile sam miałem takie mniemanie o tym azjatyckim dużym kraju, to rozmawiałem ostatnio z 2 osobami, które powiedziały, że od moich czasów to się bardzo zmieniło i że to już teraz jest taki stereotyp nieprawdziwy, więc tak, nie ten. Ja myślę, że trochę zależy, ale z własnego podwórka. Zdaje się, w piątek kończyłem szkolenie, w którym brało udział 2 programista i programistka z dużego azjatyckiego kraju i bili na głowę Polaków. Więc znowu, to jest dowód anegdotyczny. Różnie może być. Słyszałem, różnie może być. Że te śmieszki i te z Simpsonów to już nie jest, to już nie te czasy. No. Jak odnaleźć się w tym wszystkim, jeżeli jesteśmy na początku drogi w IT? Ziomboj. No Ziomboj. Uczyć się. Uczyć się. Mega dużo uczyć się i też, wiesz co, masz o tyle, jeżeli jesteś na początku tej drogi, to masz o tyle, że tak powiem, łatwiej, że jeżeli
jeżeli będziesz słuchał odpowiednich osób lub nie wiem, będziesz się wzorował, nie chcę, żeby to głupio zabrzmiało, ale jeżeli będziesz odpowiednio podchodził do procesu nauki, to jesteś w stanie, że tak powiem, tą samą drogę, którą na przykład ja przechodziłem, nie wiem, przez 18 lat swojej pracy tam zawodowej, chyba 18, to ty jesteś w stanie przebyć ją dużo krócej. Ponieważ z jednej w 3, czy nie wiem, w 5, nie? Natomiast jak gdyby, wiesz, inna sprawa to jest kwestia dojrzałości psychicznej, nie wiem też ile masz lat, nie? Dojrzałości jakiejś takiej, no po prostu jako człowieka, w sensie, wiesz, nie rwać się z motyką na słońce i tak dalej. Natomiast co innego jest kwestia tego, że 20 lat temu pewna wiedza, w ogóle pewnych konceptów w ogóle nie było. Nie wiem, nie było Dockera, nie było Big Data, nie było, nie wiem, Team Topologies, nie było 20 lat temu o DDD mało kto wiedział, bo książka Evansa miała dopiero 2 lata i tak dalej, nie? Więc jak gdyby dużo więcej rzeczy jest przetartych, ale też, co jest ważne, dużo ludzi już popełniło błędy i te błędy są opisane czy nagrane w internecie, nie? W ogóle też nie da się przecenić po prostu umiejętności efektywnej nauki. No więc trochę masz o tyle trudniej, że jesteś juniorem, ale masz o tyle lepiej, że twoja droga uczenia się może być dużo, dużo efektywniejsza. Tak jak kiedyś kobiety spędzały 70% czasu na praniu i zmywaniu, a teraz nie muszą i faceci nie muszą, ponieważ są pralki i zmywarki, tak? Więc jakby postęp technologiczny powoduje, że możemy robić ciekawsze inne rzeczy. Dokładnie. Konrad pyta, ale to już było, zakres DNA, domain drivers, teraz horyzont lidera, na ile to się pokrywa? To mówiłeś, Tomek, o tym, więc to już możemy... Jeżeli to, co widzisz w agendzie, jakby widzisz, że okej, to jak gdyby, nie wiem, kwestie DevOpsowo, frontendowo, nie wiem, LLM-owe i tak dalej, jeżeli nie widzisz w tym wartości, no to znaczy, znowu, moim zdaniem jest w tym wartość, natomiast no to już sam musisz sobie na to odpowiedzieć. To już z kolei, jako że ja jestem odpowiedzialny za ten cały proces, to od razu powiem, że będę przekonywał do tego, żeby spróbować, ponieważ będziemy do momentu publikacji tego docelowego materiału, będziesz mógł się wycofać w każdym momencie, co nie? Zależy nam na pewno na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, co zresztą zobaczycie, ponieważ reklamy od pojutrze będą wam śmigały budżet mamy. Michał pyta, czy taki deweloper jutro od wszystkiego, z racji tego, że nie jest ekspertem we wszystkim, mimowolnie nie może podjąć złej decyzji? Michał, to odwrócę pytanie, a czy taki ekspert, który jest prawdziwym ekspertem, nigdy nie podjął złej decyzji? Czy to nie jest tak, że większość systemów i tak upada, pomimo tego, że ma dużo ekspertów takich prawdziwych? A ja jeszcze dorzucę od siebie. Jeżeli firmy dysponują mniejszymi budżetami na kadry, prawda? W ogóle bardzo dużo VC się wycofuje z różnych inwestycji i tak dalej. I po prostu nie ma już opcji takiej, że na przykład będą miały 5 zespołów i trzeba to zredukować do 2 zespołów, które będą ogarniały to samo. Jakie mają inne wyjście? A jaka jest alternatywa? Z czym to porównujemy? Tomo Coelho. Jak zresztą miałeś taką rozkminę też w horyzoncie lidera w swojej scenie. Być może. Już nawet nie pamiętam, bo to było dawno temu, ale... Kod jest jak stek. Dobra, czy Łukasz pyta, czy DJ ma być DJ? Fajnie wyszło. Developer, czy ma być o tym, jak wykorzystywać LLM do pisania kodu? No też, ale nie tylko. W dużej mierze też, ale trochę bardziej o tym, jak zakładać, w pewnym sensie o tym, jak zakładać Homonto na LLM-y, żeby robiły dokładnie to, czego oczekujemy. Rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie, że w sumie najprościej byłoby zrobić po prostu, nawet nie szkolenie, tylko po prostu kurs z obsługi narzędzi, które wygenerują wam kodzik, nie? Tylko że zdecydowaliśmy, że to jest mało ambitne i że lepiej jest zrobić coś bardziej ambitnego. To jest z jednej strony mało ambitne, to jest raz, a dwa, że znowu za rok te narzędzia być może będą wyglądały inaczej, ale znowu, jeżeli tutaj Łukasz pytasz, ma być jak wykorzystywać LLM-y do pisania kodu. Fundamentem tego, o czym rozmawiamy, jest to, że kod jest wszechdostępny, wszyscy mają do tego dostęp, to jest commodity. Nie jest ważne pisanie kodu jako takiego. Ważne jest na przykład, jakie cechy ty swojemu produktowi nadasz, przed czym w sensie w jaki sposób się zabezpieczasz przed pewnymi problemami, jak pewne problemy rozwiązujesz. Nie? Tu jakby kod jest tylko drogą do pewnego celu, ale koncentrujemy się na tym celu, żeby rozwiązywać jakieś tam problemy biznesowe. Tu nie chodzi o kodzik jako taki, nie? Generalnie możesz sobie, naklepać, LLM-ami kodu ile tylko chcesz, ale tu chodzi o to, żeby to po prostu robić z głową. Wiesz, że jest już 2 godziny ponad tutaj jesteśmy.
Normalnie w tygodniu, w poniedziałek, a jest cały czas z nami ponad 200 osób. Dziękujemy Wam bardzo, to jest mega Dziękujemy. miłe. Remek jeszcze, ale ja już tak resztką energii jadę, zaraz zasnę tu na wizji, naprawdę. Remek pisze, że jest obecnie na takim etapie, że zajmuje się architekturą i produktem, a zespołem deweloperskim doradza. Czy to szkolenie jest dla mnie? Ja powiem, no, swawolnie teraz, bo już jest taka pora, już taki też nastrój, że jest swawolnie. Powiem, Remek, po prostu nie będziesz potrzebował tych zespołów deweloperskich. Nie, to żart. Trochę może tak, znaczy może tak być, że te zespoły deweloperskie się uszczuplą. Wiesz, zajmuję się architekturą i produktem, no jakby to też trochę zależy, co konkretnie jak gdyby pod tym się kryje, nie? Jeżeli doradzasz zespołom deweloperskim, ok, ale w jakim zakresie, nie? Jak gdyby to pytanie jest troszeczkę zbyt ogólne. Jak się przygotować, Marcin pyta, z deweloperem jutra do nowych rozmów o pracę? Jak dalej na rozmowach są pytania teoretyczne i live coding? W jakimś kompilatorze z wyłączonymi odpowiedziami. Jak się przygotować? Naprawdę są rozmowy, gdzie trzeba zrobić, jakby nie używać narzędzi? To co będziesz robił w tej pracy? Rąbał w kamiennej tablicy dłutem ten kod? Wiesz co, to trochę zależy, jakie są konkretnie te rozmowy, na co aplikujesz i tak dalej. Natomiast znowu, ja stawiam na to, że specjalistów od danego konkretnego frameworka, no, zapotrzebowanie będzie po prostu stopniowo malało na to, będzie po prostu wygasało. Nie? Więc na pytania teoretyczne, nie wiem, no trochę zależy od roli. Nie? Natomiast znowu, jeżeli ktoś wymaga, żebyś na przykład, nie wiem, znał API jakiegoś frameworka, albo nie daj Boże, będzie cię przypytywał jakiś, za przeproszeniem, lider z poprzedniej epoki, który będzie cię na przykład pytał, jak w jakimś frameworku, nie wiem, jakie API, za co odpowiada i tak dalej. Nie jaki jest na przykład model wykonywania czegoś, nie? Ale że jakiś po prostu szczegół techniczny, no nie wiem, no jest dokumentacja, są LLM-y, one to ogarną, no chyba, że ktoś cię na przykład pyta, w jaki sposób coś jest wykonywane, no to może mieć większe znaczenie, tylko znowu tutaj trochę jest kwestia, na ile ta rozmowa jest specyficzna specjalistyczna w danej działce. Jakby bardzo, bardzo szerokie pytanie. Zostało nam. Zrobimy te, co mamy oznaczone i pójdziemy, czy od razu już kończymy, Tomek? Masz jeszcze siłę? Jeszcze parę minut, myślę, że dam radę. Ale też zmęczenie się już. To już było. Wiecie, ile mamy lat? W sumie to mamy dużo lat. Dawid, skoro produktywność związana z użyciem LLM-ów jest tak dużym czynnikiem, to czemu nie widzę takich wymagań w ofertach pracy? A powiedz mi, widziałeś kiedyś na przykład wymagania, gdzie będzie Java spacja script? Albo na przykład, gdzie będziesz miał, nie wiem, albo że jakiś framework wyszedł ci rok temu i na przykład ktoś w ofercie pracy wymaga 5-letniego doświadczenia z tym czymś, co 5 lat temu w ogóle nikt nawet nie miał pomysłu w głowie, żeby takie coś stworzyć. No, wiesz, kto pisze oferty, wiesz, rekrutacyjne? No jak gdyby to jest temat, który przechodzi przez tyle różnych osób, że to na każdym z tych czynników po prostu to może... Wiesz. Ja pisałem tydzień temu i temu No dobra, no ty pisałeś. Dobra, tylko zwróćcie uwagę, że Maciek jest w dobrym rozumieniu tego słowa bardzo agile, ponieważ coś trzeba zrobić teraz, coś trzeba zrobić dynamicznie, więc po prostu bierze i to robi. Nie? Natomiast no, znowu, pytanie jaka oferta, ale jeżeli, znaczy inaczej, poczekajmy, Dawid, zobaczymy, czy będzie. Jakby to jest siła inercji, no bo no nie ma bata, jakby to można wiesz, zamykać oczka, udawać, że jest tak jak było, ale po prostu nie jest. Do pewnego czasu. Adrian pyta, czy można książkę MDA Building Better Software with Archetype Patterns and UML wrzucić do tych LLM-ów. Wejdź sobie na notebook LM od Google'a i zobacz, co ci z tego wypluje. I potem... A chyba nawet nie tylko Notebook LM. Wydaje mi się, że być może Perplexity nawet też by potrafiło, ale Adrian, to bardzo ważne jest, jak mu już wrzucisz to coś, to teraz jakie ty pytania będziesz zadawał? Czy ty w ogóle wiesz, o co będziesz pytał? Nie? Bo wiesz, to też jest trochę tak, że jeżeli książka ma tam, już nie pamiętam ile ta konkretna książka ma stron, ale to nie jest tak, że on ci, nie wiem, w kilku akapitach po prostu streści całą tą książkę, nie? To tak nie działa, ale jeżeli na przykład zapytasz na przykład, że jest archetyp
przykładowo, nie wiem, party i podczas rozmowy będziesz mówił, OK, ale weź mi wytłumacz to, potem weź mi wytłumacz to, potem weź mi wytłumacz to w takiej rozmowie, w takim dialogu, tak, on będzie w stanie ci powiedzieć mniej więcej, o co chodzi na przykład z takim śmakim, owakim archetypem, tak. Tylko znowu, tu kłania się kwestia jakby jakości promptów. Ale jak mi przerwałeś bardzo. Notebook LM przecież, on tę książkę przeczyta w 2 sekundy, a następnie wygeneruje na ten temat podcast, który sobie Adrian weźmie, wrzuci sobie na komóreczkę i sobie w samochodzie puści. I będzie miał streszczenie książki, jak sobie typ z typiarą rozmawiają na jej temat. I to oni naprawdę ciekawie rozmawiają, jakby to jest kosmos. I jeszcze można spromptować, żeby ta ich rozmowa miała jakieś konkretne cechy. Ja na przykład na jedno ze swoich szkoleń zrobiłem coś takiego, że wziąłem opis domeny, taki naprawdę mięsisty, długi opis domeny, właśnie wrzuciłem w notebooka i spromptowałem odpowiednio, żeby wygenerował rozmowę właśnie typa i typiary, jak to Maciek powiedziałeś, ale w taki sposób, że słuchacz jest osobą, która trafia do zespołu i jest wprowadzana, jest wdrażana po prostu do firmy. I oni opowiadają, no słuchaj, tutaj jest taki dział, tutaj na przykład są takie wymagania, tutaj jest taki produkt, tutaj jest taki dział, tutaj takie coś, nie? I 10 minut i pięknie. Nie? I jak Google to rozwija, to jest kosmos, to jest taki super produkt, że hej, ale dobra. To pytanie nie. Tutaj jak, Mat? Nie widziałem tego pytania wcześniej. Czy będzie to kurs nie wchodzący na poziom kodu, pomagający zrozumieć niuanse architektury przez soczewkę product i project managementu, wskazujący wykorzystanie narzędzi LLM dla tego celu? No nie do końca, to nie jest ten cel. To nie jest kurs dla menadżerów. Nie? Tu bardziej celujemy w to, że popyt, znaczy znowu, podaż programistów jest duża, popyt jest mały, więc raczej będziemy potrzebowali być bardziej uniwersalni w tym, co będziemy robili i że raczej programista, który po prostu siedział sobie w jakiejś jednej specjalizacji wąskiej, będzie musiał wyjść poza tą specjalizację, zabrudzić sobie ręce LLM-em, zabrudzić sobie ręce kodem, więc to raczej nie będzie nie wchodzące na poziom kodu, to będzie wchodziło na poziom kodu. Tutaj cel jest trochę inny, bo jak, Mat, rozumiem z twojego pytania, że to jakby jakiegoś takiego menadżerskiego tutaj sznytu szukasz, tu to nie jest kurs menedżerski. Dodatkowo jakby to też nie chodzi o to, że po tym szkoleniu będziecie po prostu robić 10 razy więcej kodu i tyle. Tylko chodzi o to, żeby pracować nad tym inaczej i mieć inne kompetencje, które, no bo siłą rzeczy jak ten kod jednak będzie robił się w dużej mierze, przecież będzie po prostu napisany przez maszynę, no to resztę tego dnia pracy trzeba na coś wykorzystać, prawda? Na rzeczy bardziej potrzebne i bardziej też często interesujące, jednak nie oszukujmy się. Mhm. Na przykład priorytety, co jest ważne, co jest mniej ważne. No. I mówienie jemu ej źle, a on potem powie idź na przerwę. Coder One pyta, gdzie jest ta subtelna granica między wymućkanym super solid dry codem, o którym mówiłeś chyba z 1,5 godziny temu, Tomek, który napisany dobrze, to mniej błędów, a kodem byle jakim, ale który był tani i jako tako działa z perspektywy biznesu. Wydaje mi się, że w tym pytaniu jest już zaszyte cognitive bias, tak zwany błąd poznawczy, to znaczy, że jest 0, jest 1, albo jest białe, jest czarne, to jest dobre, to jest złe. Nie, to tak nie działa. Kod czy jakiś tam, nie wiem, zestaw jakiegoś modułu, jakaś funkcjonalność ma spełniać jakieś wymagania. Super solid dry codem. W ogóle kwestia, którą też na pewno będziemy poruszać, to jest jak bardzo dry jest kuźwa, w sensie już trochę mnie to rusza, że tak powiem emocjonalnie, jak bardzo jest powszechne rozumienie wypaczone, nie? Jest po prostu masakra, nie? W sensie znowu, to jest jeden z kolejnych przykładów, gdzie twórca miał jak gdyby, tam to był pragmatic programmer chyba, był sensowny koncept, a co ludzie z tym zrobili, po prostu to się nóż w kieszeni otwiera. To nie jest tak, że jest wymuskany kod, który równa się mniej błędów. Nie, to nie działa tak. A powiedz mi, Coder One, czy nie miałeś kiedyś takiej sytuacji, że kod, który, nie wiem, napisałaś, działał, robił to, co trzeba, testy przechodziły, a nadal tak dłubałeś, że może by to zrobić bardziej generycznie, może by po prostu jeszcze coś tam przerefaktorować i tak dalej i okazało się, no nie wiem, że kod ci się wydawał bardziej, słowo, na które mnie szlak trafia, elegancki i na dobrą sprawę nic z tego kuźwa nie wynika. To nie jest tak, że super solid dry code, który jest napisany dobrze. Co to znaczy jest napisany dobrze? Według jakiego kryterium?
że równa się jeszcze mniej błędów. To nie działa tak, że wiesz, jest po prostu, jest dobre i jest złe. I jak nie wybierasz dobre, to jesteś debilem, bo wybierasz złe. To nie jest tak. To nie jest tak. Wiesz, kod, znowu, kwestia jest tego typu, że pewne atrybuty chcesz, żeby ten kod miał. Przede wszystkim, żeby robił robotę, żeby był stabilny, żeby był rozszerzalny, ale czy on musi być wymuskany, czy on musi być koniecznie funkcyjny, czy on musi być taki, śmaki, owaki? Nie, ale znowu dry, w ogóle źle rozumiany dry może w ogóle wprowadzić dużo więcej problemu. W ogóle dlaczego jest na przykład tak, że do produktu, który jest rozwijany przez lata, przez duże ilości programistów, prawda, przez dużo sześciopaków javowców, przychodzi potem jakiś turbo uber konsultant, który stwierdza, no sorry, ale ileś tam po prostu kawałków trzeba będzie przemigrować z legacy do jakiejś greenfieldowej architektury. Dlaczego? Ano na przykład dlatego, że ktoś przykładowo miał bardzo złe pojęcie dry, o co chodzi, i na przykład stworzył model kanoniczny, który był wykorzystywany po prostu, nie wiem, w połowie systemu, albo że ktoś nie postawił granicy tam, gdzie powinien był postawić. To są rzeczy, które mają znaczenie. Znowu, czy to, że masz super dry, solid code, czy to może zadecydować o sukcesie produktu? No raczej nie. Ważne są te rzeczy, które mogą zadecydować o sukcesie. Zasada KISS, która też jest jest prostsza do przestrzegania niż dry i one stoją często z sobą w sprzeczności. KISS jest łatwiej zastosować sensownie. Po prostu, jeżeli coś się wydaje przekomplikowane, to powinno pomysłowy Dobromir, prawdopodobnie istnieje jakiś łatwiejszy sposób na zrobienie tego. Trzymanie się na siłę dry'a powoduje komplikowanie bardzo często. Dobra, właśnie szukałem nawet, czy artykułu kiedyś na ten temat nie pisałem, ale nie miałem nie znalazłem. Jace pyta, czy kubek od Przemka? Tak jest. Don't fucking procrastinate. Ten kubek nie zawsze działa. Dziś działał. Dobra. Zero pisze, że jeszcze niedawno żałował, że nie skupił się mocno na jakiejś jednej technologii, że trzeba być ekspertem, a dziś wreszcie w końcu wszechstronność jest w cenie. Jak jesteś wszechstronny, to znaczy, że prawdopodobnie posiadłeś tę umiejętność, o której Tomek mówi, czyli naukę nauki, tak? Umiejętność uczenia się. Co zgadzam się totalnie, że to jest ja dorzucę jeszcze od siebie, że któregoś razu z Mackiem, jak rozmawialiśmy, czy tam, już nie pamiętam, ja kiedyś żałowałem, przez długi czas, że tak CSS-ów nie ogarniam za bardzo. W sensie te moje CSS-y to są takie cringe'owe, takie bardzo podstawowe, nie? Natomiast teraz w dobie LLM-ów się cieszę, że nie inwestowałem w to czasu. To by była przytaknąłem wówczas i jeszcze wspomniałem tę obrzydliwą technologię, jaką był Silverlight. Jako, że ja byłem Microsoftowy, dotnetowy, to oczekiwało się, że będę umiał, a jakoś nigdy nie ciągnęło w ogóle tam i to sobie zdechło super i się cieszyłem wtedy. No. Natomiast znowu, inwestycja w architekturę się opłaci. Ryszard, ostatni Tomek, mamy komentarz. Ty przebrnęliśmy przez wszystkie. Jako, że AI jako taką nie wymyśla, ale powiela istniejące rozwiązania, nie zgodzę się z tym, to czy nie ma ryzyka, że finalnie szeroko rozumiany web development zatrzyma się w rozwoju? Zależy kto używa, zależy jak używa. Znowu, wiesz, to trzeba by było przyjrzeć się temu, w jaki sposób w ogóle powstają nowe technologie, nowe narzędzia, nowe koncepty. Bardzo często jest tak, że to, że powstaje jakiś, nie wiem, framework, narzędzie, koncept, nie wiem, architektura wyspowa, mikrofrontendy, mikroserwisy, one powstają nie dlatego, że sobie po prostu siadł jakiś taki, nie wiem, jak w Monty Pythonie, mecz filozofów greckich i niemieckich, że sobie tak po prostu chodzą po tym boisku i sobie dumają. Nie, w jakiejś konkretnej firmie jest jakiś problem do rozwiązania i po prostu ludzie zastanawiają się, w jaki sposób ten konkretny problem rozwiązać. I teraz, czy jest jakiś świat dookoła, w którym jest mnóstwo chaosu, entropii i tak dalej? Tak, ale oni mają konkretny problem do rozwiązania i szukają, i kombinują, i to tam się wykuwają nowe jakieś koncepty. Nie wiem, różne narzędzia powstały w Netflixie, mnóstwo narzędzi powstało w Google, mnóstwo narzędzi powstało w Microsoftie i tak dalej, nie? Potem one gdzieś tam do nas skapują w takiej czy innej formie, nie? Nie byłoby tych wszystkich, nie wiem, Kubernetesów, Chaos Monkey i tak dalej, gdyby duże firmy nie zauważyły, że na przykład zainwestowanie w jakąś platformę, w jakieś rozwiązanie, że ono im przyniesie benefit. Firmy robią firmy robią techniczne rozwiązania, jakieś języki, platformy i tak dalej, ponieważ przeliczają sobie, że najprawdopodobniej one wyjdą na tym z korzyścią. A jeżeli potem to zopen source'ują, to wtedy
z jednej strony ludzie skorzystają, ale to dla firmy nie jest żaden benefit, w sensie oni mają to w dupie, ale że kontrybutorzy z zewnątrz po prostu podniosą jakość i podniosą, nie wiem, feature'y, sprawią, że ludzie się tym zainteresują, być może będzie dało się w ogóle jakiś produkt wokół tego zrobić, na przykład patch Angular. Angular to jest produkt sam w sobie, nie? Na takim poziomie meta. I teraz, czy to, że będą LLM-y, będzie AI, który będzie się karmił tym, co zostało zrobione, czy to zatrzyma? Nie. Dlaczego miałoby to zatrzymać? Jeżeli będzie jakiś wielki big tech, który będzie miał jakiś problem, który chce rozwiązać, a takich przecież jest dookoła masa, to nowe rozwiązania będą powstawały, bo nie ma powodu, żeby nie powstawały. Najlepszym przykładem jest teraz Angular, z jak wielu, że tak powiem, głupich pomysłów się wycofują, w jakim tempie się wycofują i jakim to w ogóle spektakularnie idzie. Nie? W ogóle powiem wam tak, gdyby zespół angularowy, który jest obecnie, robił Angulara od tego tam roku 2015, to w ogóle nie pisalibyśmy w Reakcie. Ale to jest inny temat. Nie? Więc będą innowacje. Spokojnie. Plus według mnie ten AI całkiem nieźle kombinuje i jednak wymyśla też rzeczy. Oczywiście, że na bazie wszystkiego, co wymyśliła ludzkość, ale jednak te iskierki tam czasem naprawdę fajnych pomysłów są, a jak nie ma, to napisz mu daj mi jeszcze 100. I tak pisz, aż wymyśli coś fajnego. I wymyśla. Luke pyta, czy trzeba będzie mieć dodatkowe subskrypcje na jakieś produkty. Rozmawialiśmy trochę, że pewnie jakieś tam po API będzie trzeba postukać do tych serwisów albo coś, ale to nie są duże pieniądze. Może coś wymyślimy, żeby nie trzeba było, ale to w porównaniu do kosztu szkolenia to nie będzie dużo i tak. Nie mamy finalnej decyzji podjętej, natomiast summa summarum ostatecznie w pracy i tak z jakichś LLM-ów prawdopodobnie trzeba w jakiejś formie korzystać, nie? Znaczy trzeba. Nie trzeba, ale warto. Tak, więc jakby tak czy siak i tak to musisz mieć, no. Tutaj jest nawiązanie do domain drivers, że Pilo i Sobótka mówili, że ludzie chcą dry, a nie uwzględniają, że są bounded konteksty. No tak, i potem jest rozsmarowane to i 3 linijki kodu po całym systemie, bo nie można ich skopiować. No tak. O Luksemburg pyta jeszcze, ojej, już mieliśmy iść. Co Dobra, sądzisz o hypie na agentów AI? Czy to jest przyszłościowe? Według mnie sama koncepcja tak. I co sądzicie o rozwiązaniach low code i no code? Ja uwielbiam, ja sam takich narzędzi klepię z 2 miesięcznie. U nas w firmie wewnętrznie korzystamy z tego wszyscy i o wiele bardziej też, nawet ja sam osobiście będę zaangażowany w kolejne projekty takie publiczne z tym właśnie związane. Dla mnie to jest to, co się teraz dzieje, to ja po prostu dostałem taki ogień zawodowy, że hej, to jest super. Znaczy, to jest trochę kwestia, a zależy do czego chcesz tego używać, nie? Low code czy no code, świetnie się, nie, no code na przykład, mnóstwo nowych produktów, w sensie jakichś takich startupowych w szczególności, powstaje właśnie w oparciu o to i ludzie są w stanie, czy tam właśnie Kuba Mrugalski i tak dalej, pokazują jak przy mega małym nakładzie wysiłku są w stanie postawić naprawdę bardzo sensowne jakieś tam pipeline, automatyzacje i tak dalej, więc jak najbardziej. Z drugiej strony, jeżeli masz na przykład dużą firmę, która ma duży produkt, czy ona będzie stosowała low code, no code, być może w jakimś zakresie tak, ale jeżeli firma ma bardzo konkretne wymagania, to niewykluczone, że ona będzie potrzebowała dedykowanych rozwiązań, więc jak gdyby nie ma uniwersalnej zasady, czy tak, czy nie, to trochę zależy. Znowu, szeroko warto zdawać sobie sprawę, że są takie platformy, udostępniają takie narzędzia, takie możliwości, że jest taki make, dzięki któremu można coś tam zrobić. Natomiast znowu, czy chcesz się w tym specjalizować? Nie wiem, pytanie, czy jesteś na przykład, nie wiem, jakimś takim nałogowym founder modem, nie? Trochę pytanie, co chcesz osiągnąć, nie? Ja jako specjalista od Make'a, gdzie właściwie codziennie tam coś robię od jakichś 2 lat i faktycznie tych automatyzacji mam o tyle, to mogę powiedzieć, że według mnie to się jeszcze nawet nie zaczęło, co nie? Jakby wdrażanie takich narzędzi w dużych korporacjach, nie do jakiegoś customowego, nie wiadomo czego, ale do takich procesów, które po prostu są w miarę tam takie ustrukturyzowane i podobne wszędzie, jakiś onboarding, rekrutacja, zwalnianie, jakieś tu urlopowanie, to tam nie trzeba działu IT, żeby siedział i to programował, co nie? Albo jakiś customowy, albo jakieś kupowanie narzędzi. To jest to, co siadasz, wyklikujesz, nawet jak wiesz, korporacja nie chce w Make'u, bo to jest hostowane w Stanach czy gdzieś tam, to możesz sobie ściągnąć N8N, postawić u siebie lokalnie, to nawet jest lepsze teraz niż Make, u siebie lokalnie w infrastrukturze, który używa lokalnych modeli i śmiga, nie? I jakby mi się wydaje, znaczy mam też nadzieję, bo ja zwiążę z tym akurat osobiście, wiążemy jako firma dużo nadzieję z tym,
że czas na wdrożenie czegoś takiego to jeszcze dopiero nadejdzie bardzo, jakby drobnymi kroczkami, ale to olbrzymie oszczędności w firmach jakby i... Ale to jeszcze uzupełniając to, co powiedziałeś, ale znowu właśnie zależy do czego, bo ja zrozumiałem, że tu bardziej chodziło o produkt, a na przykład Maciek, ty się odwołujesz do jakichś takich internalowych procesów. No znowu, zależy do czego, zależy nie, gdzie. oczywiście, że tak. Aczkolwiek sam jak nie wiem, aspekt agentów AI, no to jakby bardzo częstym na przykład przykładem jest to, że taki agent AI mówisz na przykład, że chcesz pojechać do Białowieży za 3 tygodnie i on ci znajdzie hotel, no w Białowieży nie problem, bo to 2 hotele, albo no to do Łomży, nie, tam jest 1. No to, że gdzieś tam chcesz pojechać na Malediwy i że on ci wszystko znajdzie i wybierze, zabokuje za ciebie. I w sumie widziałem taką teorię, że akurat to jest złe wykorzystanie, bo prawdopodobnie nie zrobi tego super dokładnie tak, jak chcesz. Ale rzeczy jakieś takie powtarzalne, których właśnie nie chce się robić, no to wtedy pewnie tak. Tylko no to też trzeba rozumieć, czym się różni samo pojęcie agenta od zwykłego workflowu na przykład, co nie? Ale to już w takie rzeczy nie będziemy wchodzili teraz. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład wyszukujesz sobie pewnych informacji, tak jak na przykład Perplexity działa do pewnego stopnia właśnie agentowo, to znaczy, jeżeli zadajesz jakieś pytanie, to on na początku sobie rozbija to pytanie na pomniejsze pytania, zbiera informacje, kolejne podpytanie, na wszystkie sobie zbiera informacje z sieci i potem je syntetyzuje, więc jakby jaka tutaj jest na przykład wartość, to, że to, co ty byś był w stanie zrobić, na przykład czy to te hotele, czy jakiekolwiek inne rzeczy, czy nie wiem, uczysz się czegoś, nie? Czy byłbyś w stanie sam sobie przeszukać prezentacje, przeszukać jakieś artykuły, przeszukać fragmenty książek? Tak, tylko coś, co by ci zajęło na przykład, nie wiem, 4 godziny, żeby zrobić jakiś taki bardzo porządny research, no dostaniesz jakoś tam w jakiejś formie wypluty tekst, no i przeczytasz go, nie wiem, w przeciągu, znaczy on zostanie wypluty w przeciągu kilku minut, natomiast ile ty będziesz analizował, to jest inna sprawa, nie? One są w stanie znacząco przyspieszyć, no ale znowu zależy, co chcesz osiągnąć. Dziękujemy. Dziękujemy Dzięki, bardzo. Tomek. Dziękujemy wam bardzo. Strasznie nam miło, że 2,5 godziny tu jesteśmy i to jeszcze o tak dzikiej porze. Nadal jesteście tu z nami, super. To nagranie będzie wisiało sobie na developerjutra.pl, jak wspominałem, zrobiło się samo. Zapraszamy was na live'a, który będzie w tej dacie, o której mówiliśmy, nie pamiętam już teraz, ale będą szły maile, będą szły reklamy, na pewno kto będzie chciał, ten nie przegapi. Wtedy też będziemy mieli dla was już kompletną ofertę. Dziś chcieliśmy wam przedstawić wizję, jak widzimy, spodobało się, więc super się cieszymy, że trafiamy w wasze gusta i guściki. Tak. Dzięki, miłego, nie wieczora, już jest późno, miłej nocy. Tak. Śpijcie dobrze. Tak, to chciałem rzec. Do zobaczenia za 2,5 tygodnia na live'u, a potem w deweloperze jutra. Dzięki, na razie. Dzięki, cześć. Cześć.